Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Konferencja upowszechniająca, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, ale zanim szerzej o samym projekcie, o realizatorach projektu, pozwólcie Państwo, że dzisiejsze spotkanie rozpocznę od cytatu. Czułem niepokój pod bardzo wieloma względami. Z czasem wiedziałem, że wieczorami w metrze trzeba patrzeć ludziom na buty, a nie na twarze, aby nie prowokować. Napadają ci w tenisówkach, żeby móc szybciej uciekać. Nie miałem pieniędzy i karty stałego pobytu. Bałem się, że lada chwila mnie wyrzucą. Myślałem, że już nigdy nie wrócę do Polski. To były chwile grozy, tęskniłem za ludźmi i moimi miejscami. Początek emigracji był chwiejny, niepewny i całkiem przerażający. Koczowanie po znajomych, potem wynajęcie pierwszego mieszkania i meblowanie się na ulicy. Emigracja to panika, grunt się pali pod nogami i robi się mnóstwo rzeczy za szybko, bez namysłu i bez sensu. Te słowa pochodzą z niezwykle zabawnej książki Janusza Głowackiego, jednego z najwybitniejszych polskich dramaturgów, który odniósł wielki sukces na Broadwayu. Ale to były jego słowa o tym, kiedy był emigrantem i kiedy wylądował na ulicy po wykonaniu 3 tygodni cyklów wykładów na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Skończył się kontrakt i skończyło się normalne życie. Integra, tak nosi tytuł projekt, którego celem jest promowanie skutecznych metod integracji migrantów i uchodźców poprzez wymianę doświadczeń. 2 partnerów. Polski reprezentowany przez Fundację Stella Virium i włoski reprezentowany przez Stowarzyszenie HESED. Na sam początek pozwólcie Państwo, że przedstawią się właśnie te organizacje, które realizowały projekt. Prezeska Fundacji Stella Virium, Klaudia Kosowska, zapraszam. Dziękuję pięknie za ciepłe powitanie i dodanie odwagi. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie dzisiaj i pozwolę sobie krótko powiedzieć o nas, o naszej fundacji. Fundacja Stella Virium, Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium, czyli Gwiazda Możliwości. Została powołana w 2013 roku, aby promować ideę uczenia się przez całe życie oraz wspierać nieustanny, nieograniczony rozwój i prawo do tego rozwoju każdej jednostki, każdej osoby, każdego człowieka. Nasze cele realizujemy dwojako. Z jednej strony chcemy wyróżnić, nagrodzić, mówić o osobach, które bardzo często przełamując swoje bariery, swoje ograniczenia, pokazały, że można, że da się i zrobiły wiele dobrego w swoich małych, lokalnych społecznościach. Nie są to osoby publiczne, które są znane, które cieszą się respektem. To są osoby często anonimowe, o których wiedzą tylko ci z najbliższego otoczenia, a którzy robią mnóstwo dobrego. I takie postawy, takie osoby, takie dokonania my chcemy nagradzać, chcemy o nich mówić. Stąd nasza koncepcja konkursu Gwiazda Możliwości, który realizowaliśmy w zależności od roku, wybierając różne kategorie. Ostatnia jubileuszowa edycja była poświęcona kategorii wolontariusz wielkiego serca, bohaterska uchodźczyni i wreszcie zwyciężający pomimo barier. I nasz projekt
dzisiejszy, o którym chcemy powiedzieć, też w pewien sposób wpisuje się w tą narrację, ponieważ chcemy pokazać właśnie takie gwiazdy możliwości, czyli pokazać osoby, przedstawić wam historię osób. Są to migranci, są to uchodźcy z 2 krajów akurat, przybywający do 2 krajów, przepraszam, czyli nasze historie osób z Polski, uchodźców, migrantów, obcokrajowców, które przybyły do Polski i w Polsce swoim życiem, swoimi osiągnięciami, swoją pracą ciężką pokazały, zainspirowały innych. I również bardzo ciekawe, chociaż nieco inne historie będziemy mieć prezentowane przez naszego partnera włoskiego, czyli historie migrantów, uchodźców, którzy przybyli do Włoch i tam pokazali, że dadzą radę, że potrafią, że nie chcą być piętnowani, nie chcą być wykluczani ze społeczeństwa. I te historie chcemy pokazywać, promować, pokazywać, że da się, tylko trzeba chcieć. I takie działania wspieramy. Osobom z kolei, które nie do końca same potrafią być na tyle silne, odważne, żeby udowodnić światu, że się da, my wspieramy w osiągnięciu celu. Czyli nasze idee realizujemy dwojako. Z drugiej strony dla tych osób, które potrzebują wsparcia, rozwoju, pomocy, inspiracji, motywacji, organizujemy projekty, których celem jest przygotowanie do życia, przygotowanie do rozwoju zawodowego, programy edukacyjne, które realizujemy dzięki wsparciu grupy ogromnie życzliwych osób, czyli naszych wolontariuszy. I te działania realizujemy poprzez szkolenia, kursy językowe, mentoring, coaching, rozmowy rekrutacyjne, konwersatoria, gdzie nasi wolontariusze dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, mądrością, ale też wielką życzliwością z osobami, które potrzebują takiego wsparcia. Tak jak powiedziałam, pomagamy wszystkim właściwie, którzy potrzebują takiej pomocy, którzy chcą skorzystać. I wśród tych osób wyróżniliśmy grupy. I tak nasze projekty są w pewien sposób dedykowane do tych grup. To są osoby, które są zagrożone utratą pracy, które są bezrobotne, ale też które pracują poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. To są osoby z niepełnosprawnościami. To są osoby młode, bez doświadczenia zawodowego, którym ciężko jest przebić się i dostać tą pierwszą pracę. Ale też są to osoby, które miały przerwę w zatrudnieniu, ponieważ spełniały obowiązki rodzicielskie. To są matki powracające na rynek pracy, ale to też są opiekunowie osób starszych, którzy musieli zająć się na przykład rodzicami. Odrębną grupą są na przykład Polacy wracający po wielu latach z emigracji. I tu mamy ciekawą grupę znowu właściwie nie do końca emigrantów, bo to są osoby polskiego pochodzenia, ale oni przyjeżdżają do Polski i właściwie też nie do końca potrafią się odnaleźć po bardzo długiej nieobecności. I wreszcie, absolutnie nie na końcu, równie ważna, a nawet coraz bardziej ważna jest grupa osób starszych, dojrzałych, seniorów, którzy, jak wiemy, w związku z sytuacją demograficzną, geopolityczną, będą bardzo wartościową, bardzo wartościową grupą społeczną i grupą zawodową. Więc te osoby wspieramy, tak jak powiedziałam, naszymi projektami. Dzisiaj chcę króciutko bardzo powiedzieć o projekcie dedykowanym właśnie osobom z doświadczeniem uchodźczym, osobom, które do nas przyjechały z Ukrainy
po wybuchu wojny. To był realizowany w 2023-2024 projekt Rozwiń swoje skrzydła. Projekt, który miał wspierać osoby z Ukrainy na tym drugim etapie adaptacji do polskiego społeczeństwa. W drugim etapie mam na myśli po już zaopiekowaniu, po spełnieniu tych potrzeb podstawowych, czyli mieszkania, zakwaterowania, zapewnienia takiego bezpieczeństwa, mając świadomość, że niestety wojna się nie kończy szybko, te osoby musiały się u nas odnaleźć i wykorzystać ten czas, który tutaj, tak jak wspomniałam, nie z własnego wyboru spędzały. I tym osobom chcieliśmy zaproponować wsparcie w podniesieniu kompetencji, w rozwoju, wsparcie, które miało na celu pomóc im wykorzystać ten czas, który są w Polsce na podniesienie kompetencji, na znalezienie pracy. I w ramach tego projektu znowu oferowaliśmy z jednej strony wsparcie edukacyjne, czyli programy szkoleniowe, programy mentoringowe, coaching, rozmowy, konwersatoria w języku polskim, angielskim, ponieważ wiemy, już padło, bardzo wyraźnie wybrzmiało to na naszym think tanku, że znajomość języka jest absolutnie kluczowa dla osób przybywających do danego kraju. Ale równocześnie to, od czego zaczęliśmy nasze projekty i co bardzo było ważne, to było spotkanie integracyjne. Zaprosiliśmy osoby bardzo różne, z różnym doświadczeniem, z różnym wykształceniem, o różnych potrzebach zawodowych do wspólnego spotkania, wyjazdu integracyjnego z dziećmi, z osobami, którymi się opiekowały. I dzięki temu wyjazdowi przede wszystkim poczuły się bezpieczne, dzieci ukraińskie też były zaopiekowane, poczuły polską gościnność, polską życzliwość, ale przede wszystkim co się zadziało, to osoby z Ukrainy o bardzo różnych doświadczeniach, kompetencjach, o bardzo różnych możliwościach, niesamowitym potencjale spotkały się i w ciągu 2 dni były w stanie rozmawiać, planować dalsze działania, dalszy rozwój swój. Dodatkowo dzięki hojności naszego partnera w projekcie, naszego sponsora, czyli firmy UBS, byliśmy w stanie ufundować dla nich wsparcie finansowe, czyli osoby, które przedstawiły bardzo dobrze przemyślany, skonsultowany z mentorami z projektu biznesplan, przeszły przez bardzo trudną weryfikację i udowodniły, że mają pomysł na siebie, że on jest realny i bardzo możliwy do spełnienia. I dzięki temu 9 takich osób otrzymało wsparcie finansowe, rozpoczęło działalność i dzisiaj dzielą się z nami swoimi osiągnięciami, co pokazuje skuteczność naszego projektu. Ja już wiem, że przekroczyłam czas, także bardzo serdecznie dziękuję i przekazuję głos naszemu partnerowi. Dzięki wielkie. Druga organizacja, Giorgio Tencanoli zmierza, difficult name, zmierza, tutaj będzie opowiadał o Stowarzyszeniu HESET, jego działaniu. My mamy tutaj takie jeszcze specyficzne tłumaczenie, ponieważ mamy takie wpółtłumaczki. Jedna tłumaczy z włoskiego na polski, druga z polskiego na włoski, więc proszę się temu nie dziwić, przyjąć to jako naturalny obraz. Ania będzie wspierać w tłumaczeniu. Giorgio, please. First of all, thank you to Stella Virio. Hello? Yeah. Thank you to Stella Virim that chosen HESET as a partner in this important
Oh, scusa per l'italiano. In questo importante progetto che integra. Tak, przede wszystkim dziękujemy Fundacji Stella Virium za to, że zaprosiła nas do wspólnego realizowania tego ważnego projektu, jakim jest Integra. Ho 5 minuti per spiegare quello che fa ESED. Innanzitutto noi non facciamo accoglienza, ma operiamo su persone che sono già residenti nell'area. Mam 5 minut na przedstawienie organizacji, więc powiem, że my nie zajmujemy się przyjmowaniem migrantów, uchodźców na tym etapie wstępnym. Wspieramy osoby, które już zamieszkują we Włoszech. Principalmente chi si rivolge a noi sono persone dell'Africa, quindi sia musulmani che persone di colore, Nigeria, eccetera, e vengono da noi in caso di necessità. Przede wszystkim wspieramy osoby, które przyjeżdżają do nas z Afryki. To są osoby z Nigerii, to są osoby z kultury muzułmańskiej, którzy przychodzą do nas po różnego rodzaju wsparcie. Allora, il gruppo ESED è nato come gruppo della parrocchia, subito finalizzato all'assistenza di persone indigenti con problemi. Stowarzyszenie powstało przy parafii początkowo jako grupa wspierająca osoby potrzebujące, ubogie. Nel 2012 si è costituita come associazione non profit, una onlus, presieduta dal parroco della parrocchia Don Andrea Mancini. W 2012 roku z tej grupy nieformalnej powstała organizacja, stowarzyszenie już zarejestrowane, które było pod przewodnictwem proboszcza tej parafii Andrea Mancini. Nel 2022, per diversi motivi, c'è stato il completo distacco dalla parrocchia ed è diventata un'associazione vera e propria con presidente un associato. W 2020 roku stowarzyszenie zostało oddzielone formalnie od działań parafii i stało się niezależną organizacją, której proboszcz był też członkiem. Noi siamo pochi, siamo circa 30 persone, tutte volontarie. My jesteśmy stowarzyszeniem, które składa się wyłącznie z wolontariuszy. La nostra associazione fa parte degli enti del terzo settore come definizione europea. Nasze stowarzyszenie też jest częścią sieci organizacji pozarządowych zgodnie z definicją europejską. Le principali attività che noi svolgiamo praticamente tutti i giorni sono lo svuotamento dei locali, recupero mobili, vestiario, tutto quello che può garantirci comunque un ritorno economico. Questa è la principale fonte di income. Nasza działalność główna opiera się na takich działaniach jak pozyskiwanie mebli, wyposażenia, ubrań, które równocześnie jest głównym naszym źródłem przychodu, dochodu. Abbiamo un centro di ascolto dove ovviamente si rivolgono le persone in caso di necessità. Posiadamy punkt doradczy, do którego przychodzą osoby potrzebujące. Il centro d'ascolto per piccole entità agisce indipendentemente, nel caso contrario facciamo riferimento al direttivo della società, dell'associazione. Decyzje w ramach tego punktu doradczego są podejmowane na bieżąco, chyba że chodzi o jakąś bardziej złożoną sprawę, wtedy angażujemy zarząd stowarzyszenia do podejmowania decyzji. Abbiamo un corso noi lo chiamiamo familiarizzazione con l'italiano, non è un vero e proprio corso scolastico, è iniziato con l'arrivo dei primi profughi dall'Ucraina, adesso sono tutte persone africane normalmente. Prowadzimy taki kurs, który nazwaliśmy kursem
oswajania języka. Nie jest to kurs stricte w sensie takim, jaki znamy. Jest to bardziej możliwość ćwiczenia praktycznego języka. Ten pomysł narodził się w momencie, kiedy uchodźcy z Ukrainy zaczęli przybywać do naszego stowarzyszenia. Abbiamo un aiuto scolastico per bambini della scuola primaria e secondaria. Wspieramy również dzieci w szkołach podstawowych i średnich. Abbiamo una distribuzione dei vestiario, anche qua è mirata alle persone più indigenti, però è aperta a tutti. Chiaramente le persone più indigenti lo facciamo a titolo completamente gratuito, per altre persone chiediamo un'offerta. Zajmujemy się również dystrybucją odzieży. Oczywiście ta forma pomocy jest skierowana do osób, które najbardziej jej potrzebują. Najbiedniejsze osoby otrzymują to wsparcie całkowicie bezpłatnie, natomiast osoby, które mogą sobie pozwolić na darowanie pewnej oferty, prosimy też właśnie o takie drobne datki za tą formę wsparcia. Lo stesso criterio lo utilizziamo per la distribuzione dei mobili, gli elettrodomestici e suppelletili, garantendo anche nel caso di una loro impossibilità la consegna a domicilio. Tą samą zasadą kierujemy się przy dystrybucji mebli, wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego. Zapewniamy również taką formę dostawy do domu, jeżeli ktoś potrzebuje dostarczenia tych przedmiotów. Questo praticamente sono le principali attività svolte dall'associazione. Vabbè, sottolineare. Czyli to są nasze główne aktywności. Questo è Tu można zobaczyć na zdjęciach magazyny, gdzie przechowujemy gromadzone przedmioty, odzież, ubrania, meble. Sempre le varie suppellettili in offerta. To są różne elementy wyposażenia, które też gromadzimy, rozdajemy. Ecco, una cosa importante è che i corsi per i bambini sono tutti fatti da studenti che si offrono in maniera assolutamente volontaria ad aiutarli. Wsparcie udzielane w szkołach jest organizowane całkowicie przez zaangażowanie wolontariuszy. To są czysto młodzi ludzie, którzy całkowicie bezpłatnie chodzą do szkół, żeby wspierać dzieci. Questo è il nostro negozio, Emporio. Tu można zobaczyć zdjęcia sklepu o nazwie Emporio, gdzie są sprzedawane te cenniejsze, pozyskiwane przedmioty. Distribuzione vestiario. Tutaj magazyny dystrybucji ubrań. Sempre. E questo è tutto. Grazie a tutti per l'attenzione. I to będzie wszystko. Dziękuję bardzo. Ok? Każdy projekt, który się realizuje, ma swój cel i najważniejsze, żeby w projekcie wypracowywać pewne rozwiązania, które mogą posłużyć też innym. Jednym z efektów projektu Integra jest guidebook, który zbiera w sobie historię i doświadczenia imigrantów. Każdy imigrant ma walizkę. W niej mieści się więcej odwagi niż wielu z nas nosi przez całe życie. I żeby to dobrze zrozumieć, teraz chcę zaprosić Państwa do posłuchania kilku historii. Historii Elif, Turczynki, która od 12 roku życia mieszka we Włoszech. Ernesta, Nigeryjczyka mieszkającego we Włoszech 24 lata i który mówi, że Włochy to dla niego dobre miejsce. I historia zupełnie nieoczekiwana Senegalczyka, który wbrew swojej woli i nieoczekiwanie będąc rozpoznawalną, znaną osobą w Senegalu, musiał stać się imigrantem. Wyostrzycie słuch i posłuchajcie tych trzech historii. My name is Ernest Chikwendo Onyenagobo. I'm a Nigerian. I have been in Italy for the past 24 years.
and I find it it's a pleasure to be in Italy, by the way, because I was not all that okay in my country. That's why I decided to be here in Italy. And along the line, I believe uh, Italy is a nice place to be at the right time. At the time, I was finding things difficult in Italy. Then I decided to come to this very association that is called HESED. They started helping me and my family when I was in difficulty with works and other things. Then along the line, we start, working with them gradually. I started working with them. We help people. As a person that speak English as a official language is the language. Before I can be able to explain myself, my advice for anybody coming to Italy is that one, when you come to Italy, you have to find a way to go to school to know the language. That is the foundation. Then the second thing now is a job. You begin to look for job. Hezed, they don't choose country. They don't choose where you come from. They don't choose color. If you are in need, the Hezed will intervene immediately. They don't discriminate. Many people want to help, but because they are afraid to help who they don't know. For me, an example, here in Italy, some people don't believe in me much. Do you know why they don't believe in me? Because of the color. It's deceiving there. It took me about 3 years for me to be okay with the documents and everything. Then I can be able to find a house and start a job. Normally, everybody coming to a foreign land, you know that you are going to face a lot of problems. That is the most important thing is language, because without language, you find it difficult in the place you are going. Kolejna historia. Mi chiamo Edith, ho 28 anni, sono in Italia dal 2008, quindi ero molto piccola quando sono arrivata. E lasciare il mio paese, arrivare in un paese dove non conosco nessuno, né la lingua né la cultura, per me è stato abbastanza difficile. E in realtà ho provato a far cambiare idea ai miei genitori perché non volevo assolutamente cambiare vita. Non perché vivessi bene in Turchia, ma perché cambiare tutto a 12 anni non è stato facile. Quando sono arrivata in Italia ho avuto grandi difficoltà per quanto riguarda le amicizie, era complicato dover cominciare una nuova vita dove tu non sai nemmeno dire buongiorno. Perché avevo un padre abbastanza severo, non voleva neanche farmi andare a scuola, quindi ho dovuto studiare la lingua chiusa in camera. E queste persone, quando hanno preso, diciamo, l'impegno di seguire la nostra famiglia, hanno fatto di tutto, tra la scuola, il seguirci con i compiti, la lingua e soprattutto far integrare questi bambini. Abbiamo cominciato a frequentare la parrocchia, fare amicizie, perché noi partecipavamo alle feste del paese. Queste persone facevano sì che noi ne facessimo parte. Ad un certo punto non mi sentivo più estranea, avevo qualcosa da poter insegnare a chi veniva dopo di me. Così io a piccoli passi ho cominciato anche a diventare parte di questi volontari e ho affrontato un periodo ancora più difficile nel 2015, quando mia mamma è dovuta tornare a casa dei miei fratelli con mio padre ed io sono rimasta anche da sola a Novara. Da dire che ho avuto la fortuna di avere un po' di buon senso, perché è molto facile perdersi quando si è da soli, quando si è così giovani. Sono arrivata anche all'università perché volevano che io studiassi ed erano pronte a sostenermi anche in quello, ma io dovevo lavorare, dovevo andare avanti in un'altra maniera. Queste persone in questo percorso mi hanno seguita. La mia parte turca, cioè io sono fiera di essere curda, una ragazza turca di origini kurde in Italia, e mi piace anche condividere la mia cultura. Per arrivare dove sono arrivata ho lottato tanto. Il fatto di tornare in Italia per me è tornare a casa. I trzecia historia. Si chiama Mamalik Ba. Ero leader des ambassadeurs della culture africaine e non volevo mai mollare il mio paese, volevo solo rimanere in Senegal. Quando la gente mi ascolta, sono contento, per non ascoltare con l'orecchio, io voglio essere ascoltato con il cuore. Io c'ero moglie e 5 bambini e prima di venire, era il 2011, mia moglie era incinta da 3 mesi. Il manager che girava nel mondo ha sentito il mio nome. Lui ha organizzato una grande festa a Milano e ha
messo il mio nome, io non sapevo che dovevo venire in Italia. Sono venuto in Italia per mi fai vedere dove io dovevo andare a preparare il mio spettacolo. Mi ha detto, Buna, aspetta bene, ascolta, non c'è più spettacolo. Allora io, famoso in Senegal e tutto, ho stato fregato per questo. E di noi, la nostra cultura, è una vergogna di ritornare senza fare quello, una grande vergogna. Subito ho chiamato mia moglie, ho detto, ascolta bene, io veramente ho preso la decisione di fare l'immigrazione. Era il 2011, allora sono ritornato in Italia in 2012 perché ho sentito che c'è sanatoria per documenti. Allora dopo il sindaco mi ha fatto conoscere il primo parroco di questo paese, che si chiama Don Andrea Mancini. Tu vai a dormire qui. Allora avevo una casa nuova, sono io la prima persona che è entrato in questa casa di Eselt. E di là ho iniziato a fare il vero volontariato con banca alimentare per dare al povero. Ogni anno, senza anche aspettare, io vado davanti ai supermercati, prendo le borse per dare a quello che hanno bisogno. È duro l'immigrazione e Mohammed ha imparato tanto. Tak mówią o swojej imigracji, o swoim uchodźstwie osoby, które tego doświadczyły. Guidebook jest zbiorem jeszcze większej liczby historii. Zapraszaliśmy tutaj do opowiedzenia na żywo osoby, które znalazły się w sytuacji uchodźczej w Polsce, ale niestety nie dotarły do nas. Natomiast o samym guidebooku, jego idei i tym, co zawiera, opowie Pawlo Popyk, który w Fundacji Stella Virium prowadzi projekty, które są skierowane do osób z Ukrainy. Pawlo. Dziękuję, Krzysztof. Tak jak już Krzysztof powiedziałem, nazywam się Pawlo, jestem pracownikiem Fundacji Stella Virium, jestem koordynatorem projektu Integra. Również koordynowałem 2 edycje projektu Spread Your Wings, który był dedykowany dla wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce. I dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu wyniki naszej pracy, naszego projektu Integra, bo podczas projektu udało się nam zebrać powyżej 10 historii z Polski, czyli migrantów, którzy przybyli do Polski, i 10 historii z Włoch. Te wszystkie historie zebrane w guidebooku, o którym powiem trochę później. Natomiast chciałbym opowiedzieć o rekomendacjach, które były wyprodukowane na podstawie tych wszystkich historii, na podstawie doświadczeń tych osób. No i sobie przejdziemy do nich. I ja będę mówił tak hasłowo. Natomiast wszystkie nasze rekomendacje będą zamieszczone w guidebooku. Każdy będzie mógł przeczytać ich i też się zapoznać z samym guidebookiem. No i pierwsza nasza taka rekomendacja, która wynika z tych wszystkich historii, to jest język. Język to jest kluczowy punkt na drodze tej integracji. Tak jak już wspomniał Ernest, to jest podstawa, której trzeba się nauczyć najpierw. I nasza rekomendacja jest taka, żeby nie bać się robić te pierwsze małe kroki. Nie bać się prowadzić takie krótkie rozmowy, czytać też jakiekolwiek teksty na ulicy, które widzicie, tłumaczyć ich, bo też przy stworzeniu guidebooka przeczytałem taki komentarz od jednej z uczestniczek w jej historii, że bałam się popełnić błędów i po to milczałam. I to mi bardzo izolowało od społeczeństwa. I tak naprawdę to jest bardzo częsty jest problem, że po prostu nie mówimy, bo bamy się zrobić ten błąd, co pomyślą o nas inni, a tak naprawdę każdy popełnia błąd i nawet w języku ojczystym. I to nasza taka rada, poszukiwać kursów języków.
jeżeli nie ma takiej możliwości, to po prostu prowadzić takie krótkie rozmowy z sąsiadem w sklepie. No bo, tak jak już powiedziałem, język to jest podstawa. I następny to jest społeczność, czyli budowanie takiej relacji, rozszerzania sieci kontaktów, bo często emigranci oraz uchodźcy czują się izolowani po przybyciu do nowego kraju i trudno zacząć taką nową jakąś relację, nowe znajomości znaleźć. I ta nasza rekomendacja jest na tym, żeby poszukiwać nie tylko na żywo takich relacji, ale też jest w tym momencie sporo grup społecznościowych, jak na Facebooku, Telegramie. Też można uczestniczyć w różnego typu projektach, które stworzeni dla wsparcia migrantów, uchodźców, gdzie można znaleźć takie nowe znajomości i pobudować tą społeczność. Następna nasza rekomendacja odnosi się do zatrudnienia, bo jak wiemy, to bardzo jest trudne od razu odnaleźć się w nowym kraju, znaleźć pracę odpowiednią do swoich kompetencji. I jeden z bohaterów naszego guidebooka w swoim kraju pracował jak lekarz. Natomiast po przybyciu do kraju przyjmującego musiał zacząć pracę jako doradca. Ale po upływie czasu już nostryfikuje swój dyplom lekarza i zaczyna pracę znowu lekarzem. I chcemy powiedzieć to, że nie trzeba się bać nowych doświadczeń, nowych wyzwań zawodowych, ale też trzeba walczyć o swoje kompetencje. Następne to jest prawo. Prawo to też jest taką podstawą, o której trzeba wiedzieć, bo wielu uchodźców, imigrantów po przybyciu do nowego kraju do końca nie wiedzą, jakie są ich prawa jako pracownika, jako pacjenta. I żeby walczyć o swoje prawa, trzeba najpierw o nich się dowiedzieć. I nasza rekomendacja w tym jest taka, żeby zwracać się do NGO-sów po takie wsparcie. Bo też Fundacja Stellavirium organizowała projekty, w którym znajdowało się wsparcie prawne. Też jest mnóstwo różnych organizacji, które organizują takie projekty, dają to wsparcie prawne i to jest bardzo ważny temat, który też chcieliśmy poruszyć. I tak taka finalna, piąta nasza rekomendacja to jest zdrowie psychiczne. I też napotkałem się na taki cytat w naszym guidebooku. Powiedziała jedna bohaterka, że wszyscy pytali mi o dokumenty, ale nikt nie zapytał mnie, czy mam siłę żyć dalej. I to tak naprawdę często zapominamy o tym zdrowiu psychicznym, chociaż ono jest tak samo ważne, jak i zdrowie, takie zdrowie fizyczne. I nasza taka rekomendacja, rada w tym nie tylko dla migrantów i uchodźców, a dla wszystkich, że kiedy czujemy się źle tak wewnątrz nas, to prosimy, żeby poszukiwać takich wsparcia przez rozmowy, przez terapię, przez grupy. No i podsumowując te nasze takich 5 kluczowych rekomendacji, chciałbym powiedzieć, że integracja to jest długotrwały proces, który czasami trwa nie dzień, nie tydzień, nie miesiąc i w niektórych przypadkach nawet nie rok. I te małe kroki, które zrobimy dzisiaj, to oni nas doprowadzą do wielkiego sukcesu w przyszłości, bo tak naprawdę każdy sukces, każda wielka sprawa zaczyna się z małych kroków i każdy migrant, każdy
uchodźec ma w sobie ten potencjał, który jeżeli zapewnimy odpowiednie warunki, jeżeli się przyczyni do tej sprawy, to najprawdopodobniej dotrwa do tego sukcesu. I tak jak już obiecałem, opowiem trochę o naszym guidebooku. Nasz guidebook był stworzony, żeby opowiedzieć wszystkim o inspirujących historiach migrantów, uchodźców, którzy zaczęli nowe życie, tak naprawdę najczęściej od zera w nowym kraju, borykali się z problemami, z wyzwaniami i dotarły do sukcesu. Wszystkie historie, które były dzisiaj przedstawione, cytaty Ernesta, Bibi, Elif, można znaleźć na naszej stronie internetowej, skanując ten QR kod lub napisząc sobie www.stellavirium.org i przejść na zakładkę pliki do pobrania. I tam znajdują się znajduje się guidebook w 3 wersjach językowych. Dostępny dla wszystkich, każdy może go pobrać, zapoznać się z nim. No i też zostawić nam można jakąś opinię odnośnie tego. Też są tam rekomendacje od nas, które były stworzone na podstawie tych wszystkich historii. No i na tym raczej kończę. Dobra, to dziękuję. Rzadko to się zdarza, ale wyjątkowo dzisiaj mamy dobry czas. To, co nas jeszcze dzisiaj czeka, to rozmowy i refleksje z wizyty studyjnej jako kolejnego etapu procesu projektu Integra, ale też nasze podsumowanie i refleksje ze spotkania, które miało miejsce we wtorek, czyli think tanku, którego celem było wypracowywanie możliwych rozwiązań do współpracy z imigrantami i uchodźcami, ale też na temat tego, jak pomagać, jakie działania mają sens, jakie działania nie mają sensu. Jesteśmy po dobrej 45-minutowej lekcji, więc należy nam się przerwa. Zapraszam wszystkich na kawę, na rozmowy kuluarowe, a po przerwie kolejna część. Projekt Integra, wracamy pomału po przerwie do naszej tematyki. Projekt Integra zawierał kilka etapów pracy i jednym z nich była wizyta studyjna. Wraz z Fundacją Stellavirium wolontariusze udali się do Nawary odwiedzić i przyglądać się działaniom Stowarzyszenia HESED. I teraz podzielimy się z Państwem tą impresją i tymi wrażeniami, ale na początek zaczniemy od dokumentu wizualnego, czyli krótki film pokazujący wrażenia z tej wizyty studyjnej. Jesteśmy w Nawarze w ramach projektu Integra, który ma na celu wymianę dobrych praktyk i doświadczenia pomiędzy 2 organizacjami partnerskimi z Polski, Fundacji Stellavirium oraz z Włoch Stowarzyszenie HESED. Ta wizyta ma na celu poznanie wzajemne dobrych praktyk w zakresie wspierania osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa tutaj we Włoszech. Mieliśmy okazję zapoznać się z działaniami, które organizacja HESED kieruje do swoich podopiecznych. Mieliśmy też okazję spotkać samych migrantów różnych narodowości i usłyszeć ich historie, ich problemy, wyzwania, które mieli wtedy, kiedy przyjechali do kraju goszczącego, oraz usłyszeć ich porady, wskazówki, ich doświadczenia, co pomogło im odnaleźć się w kraju goszczącym.
È molto importante per quanto riguarda il volontariato il termine dell'accogliere. Accogliere le differenze che un'altra persona che deriva da un'altra cultura può portare con sé nel paese dove arriva. Accogliere perché se ci fosse un minimo di giudizio nei confronti di questa cultura, che sicuramente può esserci, la persona non si sente accettata, non si sente parte di quel percorso. Per quanto riguarda condividere, in realtà io dico che l'aiuto non può essere soltanto quello economico, non può, perché mentre tu lo fai non deve sembrare una carità, anche se lo fosse. Condividere, rendere partecipe questa persona di quello che tu stai facendo. Perché io ero una persona che riceveva il bene, in realtà più che essere un volontario, io in realtà ero una ragazza aiutata. Mi sono sentita volontaria nel momento in cui, oltre a ricevere questo aiuto, mi hanno fatto sentire utile per qualcun altro. Podczas spotkania z burmistrzem Novary Alessandro Canellim oraz Teresą Armienti, asesorem Wydziału Spraw Socjalnych, dowiedzieliśmy się, że Novara zajmuje 4. miejsce w Piemoncie pod względem liczby migrantów. Cudzoziemcy stanowią ponad 10% populacji prowincji i aż 15% w samej stolicy Turynie. Spośród migrantów najliczniejszymi grupami są Marokańczycy, Albańczycy, Rumuni, Ukraińcy i Pakistańczycy. Wśród nich są także osoby niepełnoletnie przebywające bez opiekunów, a także osoby z niskim wykształceniem, w tym nieumiejące czytać i pisać. Proces integracji jest długotrwały i wieloetapowy. Obejmuje przede wszystkim naukę języka, ale również zdobycie umiejętności poruszania się w nowym kraju i tworzenia własnych sieci kontaktów społecznych. Niezbędne jest również wsparcie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych i uczestnictwo w kursach zawodowych, aby zwiększyć ich szanse na zatrudnienie. Podczas wizyty studyjnej przekonaliśmy się, jak ważną rolę we wsparciu migrantów odgrywa bardzo ścisła współpraca pomiędzy Urzędem Miasta, organizacjami non-profit, grupami wolontariuszy i całym społeczeństwem. Szczególnie mocno zaangażowani w ten proces są seniorzy. Organizacja HESED pełni funkcję wszechstronnego centrum pomocy, współpracując zarówno z Urzędem Miasta, stowarzyszeniami, organizacjami kościelnymi, grupami wolontariuszy, lokalnymi przedsiębiorcami oraz grupami seniorów. Dzięki skutecznej koordynacji zapewnia zindywidualizowane wsparcie zarówno w podstawowych potrzebach, takich jak wyżywienie, odzież, wsparcie finansowe i medyczne, jak również doradza w sprawach edukacji i wspiera w znalezieniu pracy. HESED koordynuje również zbiórki mebli i niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, które przekazuje potrzebującym rodzinom. Część przedmiotów sprzedaje, a dochód przeznacza na wsparcie podopiecznych. HESED angażuje do swoich działań migrantów, umożliwiając im dzięki temu zdobycie doświadczenia zawodowego oraz skuteczniejszą integrację w społeczeństwie. Migranci i uchodźcy, którzy otrzymali wsparcie z HESED, znaleźli zatrudnienie, wykorzystując swoje predyspozycje m.in. jako kierowcy, dostawcy, konserwatorzy, stolarze czy pracownicy remontowi. Są wśród nich również osoby prowadzące grupy wsparcia, doradztwo zawodowe i zajęcia motywacyjne. Znaczącą rolę odgrywa również Kościół katolicki, szczególnie w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną. Dzięki zaangażowaniu księdza Jurija, który m.in. stworzył wspólnotę ukraińską, powołał organizację Holos oraz szkołę dla ukraińskich dzieci, uchodźcy z Ukrainy mają zapewnione wsparcie w zakwaterowaniu, wyżywieniu, opiece medycznej oraz edukacji. Raz w tygodniu uchodźcy mogą również korzystać z pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Dzięki współpracy między instytucjami uchodźcy zostali zakwaterowani w hotelu udostępnionym bezpłatnie przez Urząd Miasta. Mam nadzieję, że wszyscy członkowie naszej wizyty, czyli wolontariusze z Polski, działający zarówno w obszarze wsparcia szkoleniowego, mentoringowego, przygotowujący programy edukacyjne dla naszych wolontariuszy, jak i osoby koordynujące pomoc prawną, psycholodzy, że również skorzystali z naszej wizyty i z doświadczeń partnera włoskiego. A teraz mamy tę część, kiedy osoby, które były
uczestniczyły w wizycie studyjnej, mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Pozwólcie Państwo, że ja na początek będę pojedynczo zapraszał tutaj do rozmowy, do naszego panelu. Miejsca są przygotowane i na początek zaproszę Ludmiłę Dymitrow. Zapraszam Cię, Ludmiła, chodź. Popatrz, jest 5 miejsc, możesz wybrać. To już skoro tam... Chciałem Cię zachęcić, żebyś wzięła od razu mikrofon. Oni tam kiedyś przyjdą. Ludmiła, na początku proszę powiedz nam, ja sobie też usiądę, to będzie bardziej kameralnie. Powiedz nam o swojej roli i doświadczeniach w zakresie wspierania cudzoziemców i czym się ty zajmujesz. Dzień dobry Państwu. Tak oficjalnie pracuję w Fundacji IB Polska już 5. rok i w projekcie, który zajmuje się wielokulturowością pod tytułem Centrum Wielokulturowe i konkretnie moją rolą jest koordynowanie prac punktu informacyjnego dla obcokrajowców, który działa przy Centrum Wielokulturowym. Nie wiem, czy Iwonka tam będzie... Akurat to może nie trzeba tłumaczyć, ale... Tam tłumaczenie idzie symultanicznie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak już przedwczoraj mieliśmy okazję z koleżanką tutaj opowiedzieć o Centrum Wielokulturowym, o tym, jak ten projekt działa, to poza integracją i takim fajnym spędzaniem czasu, integrowaniem się, poza tym włączaniem w społeczeństwo, bardzo dużą rolę jeszcze ma takie społeczne życie w danym miejscu. Tutaj akurat chodzi o Kraków, w którym migranci czy uchodźcy się znaleźli. I poza integracją mamy załatwianie różnych spraw na co dzień, czyli odwiedzanie krakowskich urzędów, odwiedzanie służby zdrowia, edukacja w szkole i mnóstwo innych spraw. Więc my tutaj w punkcie informacyjnym wspieramy osób, które nas odwiedzają i kierujemy do właściwej jednostki miejskiej, albo tłumaczymy, jak się dostać najszybciej do lekarza, jak wygląda polska rekrutacja do placówek edukacyjnych. Ale takim bardzo, oprócz tego, co powiedziałam, jeszcze jednym z najważniejszych elementów jest wsparcie prawne, ponieważ można wszystko wytłumaczyć, ale często są takie sytuacje u naszych beneficjentów, gdzie jest porada potrzebna specjalisty i konkretnie tutaj już prawnika, który zna się na prawie legalizacyjnym, na różnych kwestiach prawnych i my właśnie tutaj w tym zakresie wspieramy. Tutaj w tym miejscu ja bym bardzo chciała taką później na koniec wszystkiego 2 minutki poświęcić i naszych gości wszystkich tutaj oprowadzić i pokazać, jak to na co dzień w praktyce wygląda. Nie wiem, czy w ogóle... Czyli mamy też taki gratis, drodzy Państwo, bo w programie nie wpisane, a jednak będzie spacer po miejscu. Ja przy okazji w moich notkach i notatkach przy Ludmile jest przypisana rola koordynator do spraw prawnych. Ja będę tę rolę podkreślał, żeby też pokazać różnorodność kompetencji wśród wolontariuszy. To zapraszam teraz kolejną osobę, Lilia Pilipczuk, rola psycholog. Można dać brawo, bo to też zawsze ułatwia tę drogę. Tu również można spokojnie zabierać miejsce. Ludmiła, jeśli możesz przekazać. Proszę, opowiedz nam o swojej roli i doświadczeniach w zakresie pracy i wspierania cudzoziemców, migrantów. Dzień dobry. Nazywam się Lilia Pilipczuk i na co dzień mieszkam w Rzeszowie. Pracuję jako coach, daję psychologiczne wsparcie i dlaczego teraz bardziej takie mentoringowe i psychologiczne wsparcie? I właśnie z tej wizyty studyjnej
Też bardzo mnie dało to spojrzenie, jak migranty siebie czują. I tak jak Paweł dzisiaj powiedział, tak, każdy prosi ode mnie tam papier, dokumenty, a ja nie mam na to siły. I właśnie też to wzięła z tej wizyty i na to zwracam uwagę. Dlatego, że mało tego, że jest emocje, mało tego, że jakieś myśli, działanie, a jak sobie człowiek czuje, jaki ten emocjonalny stan. Lilia, a co robi mentor w pracy z migrantami? W moim wypadku to ci ludzie, którzy wydawało się już znaleźli pracę i jest spokojnie, ale ciągle chcą jechać do domu, wracają, wojna nie skończy. No i tutaj wchodzi moja rola, że ty nie wybierałaś wojny, ty wybierała lepszego życia. Dlatego jesteś w Polsce. Dawaj podziękujemy temu kraju, skąd pochodzisz. I też to zobaczyła na tych historiach, które widzieliśmy we Włoszech. Jaka tęsknota, jakie zawsze jakby oczekiwanie, że kiedyś to może tam wrócę. A to zabiera dużo siły i dużo energii. Na tym polega, żeby prowadzić jakby za ręką, wspierać. Jak człowiek nie jest sam, wtedy otwierają się u niego nowe siły. Każda emocja żyje w ciele, dlatego już jest taki, wyrobiłam takie ćwiczenie, z którym chcę podzielić się. Adже dajemy pytanie, co chcesz? I zapytajcie siebie, co chcecie. I posłuchajcie swojego ciała. Na przykład, ja chcę znaleźć tutaj pracę. I co nam ciało pokazuje? Wow, ale tutaj może pokazać i nie. Dlaczego nie? Idziemy dalej, bo jak ja znajdę pracę, to będzie dlaczego w dół? Jak wydaje się, że znajdziesz pracę, to pójdziesz do przodu. A okazuje się, że dziecko źle sobie radzi w szkole. Że u dziecka ma problemy, ciągle do rodziców dzwonią, to jej brzuch boli, to ona jeszcze z kimś tam nie zakonfliktowała. I w jakim stanie jest mama? Ona nie może pójść do pracy. Trzeci paluszek, pytamy siebie, to jest sercowej, a co ja będę czula? Tak, ja chcę iść do pracy, chcę iść do ludzi, ale moja dusza została w domu i wychodzi, jak ja będę pracowała w tym kraju, no to ja zdradzę swoją rodzinę, która została w domu. Brzmi absurdalnie, ale ja to widzę codziennie. I na tym też polega moja praca. Jesteś tu, to jest twój wybór, wybrała lepsze dla dzieci, dla siebie i twoja rodzina będzie spokojniejsza, jak ty będziesz tutaj fajna. Dalej pytamy, to jak właśnie rodzina, tak? Ten nasz czwarty paluszek. No tak, rodzina też mówią, że ty możesz nam więcej pomóc, ty możesz nam dać więcej siły. No i wtedy piątej, masz na to energię i jakie robimy kroki? 1, 2, 3, 4, 5, dawaj ręku, idziemy dalej. Tak, wydaje się, że troszkę zabawy. Bo jak jeszcze ze szkoły mówią nam, skup się, rób poważnie, no to wtedy jaki człowiek jest? Muszę skupić się. A jakie najlepsze mamy skutki? No wtedy, jak jesteśmy rozluźnione. Jak robimy to, co lubimy i jak to daje korzyść ludziom. Dlatego znachodzę, czym możesz podzielić się. Szukasz pracy? Okej, dobra. No, była tam adwokatem na Ukrainie. Jeszcze czas zejdzie, póki to wszystko nasteryfikuje, wszystko pójdzie. A co jeszcze lubisz robić, tak? Co możesz podarować ludziom? Żeby dać, to trzeba sprzedać, tak? To trzeba coś dać. I znachodzimy to, czym możesz podzielić się. Na tym polega moja praca. Jeszcze jestem koordynatorem Klubu Międzynarodowej Współpracy i też to doświadczenie, które dostałam na wizycie studyjną, przyniosło w to, że mamy przedsiębiorców z Polski, obcokrajowców i oni jest też jeden z drugim w parze pracują jako buddy. I to jest super fajne doświadczenie. Także dziękuję za takie możliwości. Dziękuję, piękna opowieść. Absolutnie. Ten mentoring, o którym opowiadała Lilia, ja jeszcze tylko skomentuję, ponieważ ta forma jest mi też bardzo bliska i ona kiedyś w szkołach łacińskich, platońskich była określana mianem cura personalis, gdzie się mówiło o pełnej ochronie, pełnej opiece
My współcześnie mówimy o holistycznym podejściu, a nawet w bezdusznych korporacjach istnieje funkcja mentora, która czasami jest określana mianem person to talk to, czyli osoba do porozmawiania, i to pokazuje, jak sam fakt, że możemy z kimś porozmawiać i do kogoś pójść, ktoś, kto bezinteresownie po prostu udzieli nam swojego czasu i wsparcia, jak jest niezwykle ważnym elementem życia dla tego rodzaju, dla osób, które znalazły się w sytuacji dla siebie niezwykle trudnej. Zapraszam kolejną osobę, wolontariusz, również mentor, Oleksii dziękuję. Akifiew, to jest zawsze trudne, żeby nie przekręcać nazwisk. Wreszcie ktoś złamał schemat. Oleksii, twoje doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, z migrantami, czym się zajmujesz? Jasne, cześć. Po pierwsze chciałbym, ja pracuję w banku UBS, współpracujemy ze Stellavirium od lat. Chciałbym dodać, że korporacje nie muszą być bezduszne. Jesteśmy tego przykładem. I w ramach banalnie nawet naszej pracy, naszych zespołów, my mamy ludzi z dziesiątek różnych krajów, rozmawiających w różnych językach, mających różne ten background kulturowy swój własny i umiejętność pracy w ogóle praca z nimi rozwija tą umiejętność akceptacji i przyjęcia tych różnic, które między nami są. Ja zacząłem swoją przygodę z wolontariatem od projektu, który się nazywa Career Turn i tam prowadziłem kilka zajęć, jak również występowałem w roli mentora. Pracowałem z kilkoma osobami, którzy szukali swojej drogi, szukali możliwości powrotu na rynek pracy po jakichś przejściach, które mieli w swoim życiu. I potem niestety zaczęła się pełnowymiarowa wojna w Ukrainie, ponieważ pochodzę z Ukrainy, mimo to, że w Polsce już mieszkam od 20 lat, to dla mnie oczywiście moje korzenie są bardzo ważne i Alina, która za chwilkę tu dołączy, zaproponowała mi wziąć pod opiekę projekt Spread Your Wings, który również realizowaliśmy razem z Stellavirium, który wspiera uchodźców z Ukrainy, ludzi, którzy okazali się w ciężkiej sytuacji, ludzie, którzy muszą od zera zbudować swoje życie w nowym kraju, w nowym miejscu, nie znając zasad, nie znając języka, nie znając podstaw prawnych, jak Ludmiła wspominała, co jest bardzo ważne w pierwsze dni, jak tu ludzie się pojawili, tak jak Pawło mówił i Lilia podkreślała, że wszyscy pytają o te papierki. Mimo wszystko, nawet jak nie masz siły, musisz zrobić te pierwsze 2-3 kroki, żeby te papierki uzyskać. Ale potem, jak już te ludzie trochę się udomowiły, to zwracały się do nas, szukali ścieżki, jak jednak zbudować to życie, jak jednak znaleźć swoje miejsce w tym kraju i w ramach Spread Your Wings robiliśmy co w naszej mocy, żeby pomóc dotrzeć do takich ludzi, pomóc im czy to z językiem, czy to z kompetencjami, bo również realizowaliśmy jakieś szkolenia z kompetencji jak twardych, tak i miękkich. Jako mentor pracowałem z też kilkoma osobami, którzy bardziej, akurat ja miałem sytuację, gdzie osoby nie musiały martwić się o swoją codzienność, bardziej szukały, zadawały sobie pytania o swojej przeszłości i razem z nimi próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania, co dla nich jest ważne, czym by chcieli się zajmować i co sprawia im przyjemność w tym życiu, mimo tej sytuacji, w której się okazali. To tak bym określał swoje doświadczenie. Dziękuję bardzo. Alina Piatkowska, zapraszam. Wolontariusz, trener, mentor.
Dobrze, to ja tutaj też złamam schemat i usiądę po środku. Bardzo dobrze. Dobra, to tak kilka. Tak, ale już widzę, że nie ma tej prezentacji, także jest wszystko w porządku. Dobra. Pawlo chciał zarządzić, a ja namieszałem. Dobra. To kilka słów o moim doświadczeniu. Ja się nazywam Alina Petkowska. Ja pracuję tak samo jak Oleksiej w firmie UBS i moją pracą na co dzień jest koordynacja programu wolontariatu w naszej firmie. Mamy bardzo dużo projektów, które się skupiają na edukacji, na rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, też na ekologii i też jednym z moich priorytetów są projekty, które są skierowane na pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce. Tak? No i właśnie kiedy wybuchła wojna w Ukrainie pełnowymiarowa, to my jako firma postanowiliśmy pomóc, tak? I zaczęliśmy myśleć, co my możemy zrobić, tak? Bo tak z tego, co wiecie, doświadczaliście, tak? Polska była bardzo fajna pod tym względem, że kiedy przyjeżdżali uchodźcy, to dostawali miejsce do zamieszkania, dostawali jedzenie, dostawali ubrania, dostawali też wsparcie psychologiczne, wsparcie prawne. Natomiast zawsze się pojawiało pytanie, co dalej, tak? Bo minął miesiąc, minęło 2 miesiące, ludzie tutaj są, już zdają sobie sprawę, że wojna się nie skończy przez tydzień, przez 2, czyli trzeba tutaj zostać w Polsce i coś robić, tak? No i właśnie było pytanie, co dalej. I właśnie tutaj w tym okresie przyszliśmy do Fundacji Stellavirium i zaoferowaliśmy im stworzyć taki kompleksowy program dla uchodźców, którzy już mają za sobą pierwsze kroki, tak? Którzy już mają jakieś zamieszkanie, już zdecydowali, w którym mieście chcą pozostać i tak dalej. Natomiast którzy jeszcze szukają pracy i się zastanawiają, co chcą zrobić dalej, tak? No i właśnie tutaj też, jak wspominałam w swoim opisie, w swojej ankiecie, też mam trochę doświadczenia w projektach edukacyjnych jako trener, jako też mentor. I u nas tak naprawdę taki mentoring korporacyjny, on polega trochę na innym niż mentoring psychologiczny, można powiedzieć, tak? Bo my bardziej patrzymy na osobę z punktu widzenia profesjonalnego, gdzie on chce się rozwijać, co on chce robić. No i pomagamy z różnymi rzeczami typu CV, znalezienia ofert pracy, budowanie też pewności siebie, szukanie odpowiednich firm, gdzie ta osoba może być zatrudniona, no i właśnie takiego typu wsparcie. Także się rozgadałam, ale pewnie jeszcze później będą pytania, także chętnie odpowiem. Jeszcze słówko dodam do tego mentoringu i roli, że rola mentora to jest też osoba, która staje się naszym rzecznikiem bardzo często, kiedy wchodzimy w relację mentoringową, ale mentor to jest też taka osoba, która wykorzystuje swoją sieć kontaktów, żeby jego mentee mógł się rozwijać, więc dodaję te elementy też, żeby uświadomić Państwu, jak silnym działaniem i jak mocnym oddziaływaniem jest prowadzenie procesu mentoringowego. I ostatnie wolne miejsce, Ania Drozd, przedstawicielka Fundacji Stellavirium. Ania 3 razy wystąpiła w filmie. Witam jeszcze raz. Ania, twoje doświadczenia i czym się zajmujesz w fundacji? Dobrze, więc ja w odróżnieniu tutaj do moich kolegów panelistów nie mam doświadczenia migracji jako takiego osobistego. Nie przenosiłam się do innego kraju oprócz jednego krótkiego epizodu mieszkania we Włoszech na studiach Erasmus+. A w ramach fundacji zajmuję się wieloma rzeczami, między innymi koordynuję i zarządzam projektami edukacyjnymi. Natomiast głównie w tym temacie jestem zainteresowana wynikami Integry i jakby udziałem w tym projekcie ze względu na to, że również projektuję rozwiązania we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, ale również samodzielnie jako nasza organizacja, fundacja tworzymy działania, projektujemy, staramy się je dopasować do potrzeb naszych grup docelowych. I fundacja działa już ponad 10 lat, 11 i wspieramy w naszych projektach edukacyjnych, między innymi we wspomnianym Career Turn, osoby niepolskiego pochodzenia.
Natomiast projekty kierowane stricte do grup uchodźczych, imigranckich rozpoczęliśmy takie dedykowane dopiero po wybuchu wojny w Ukrainie. Więc tak naprawdę nasze doświadczenie dopiero się rodzi, wzmacnia, ewoluuje. Stąd projekt Integra, tak? Zbieracie też doświadczenie i wiedzę. Moje pytanie, celem naszego spotkania jest tutaj wizyta studyjna i chcę was teraz zapytać o wasze przemyślenia, wasza impresja, wasze wrażenia z Nawary, z tego, co tam zobaczyliście, czego się nauczyliście. To jest taka bardzo otwarta przestrzeń do osobistej impresji. Kto chciałby? Ja mogę zacząć. To tak, no dla mnie pierwszy taki wniosek był, że problem migracji, może nie problem, ale pytanie migracji staje się coraz ważniejsze w świecie, tak? Bo jak widzimy, co się dzieje w świecie, to coraz jakby więcej będzie tego tematu, z tego co ja widzę w następnych może 10 latach w świecie, w Europie, tak? Po pierwsze. Po drugie, dla mnie było bardzo ciekawe porównanie takich, jak wygląda program integracji we Włoszech dla uchodźców i jak wygląda program integracji w Polsce, tak? To po drugie. I po trzecie, też bardzo dla mnie ciekawe było takie włączenie migrantów od razu do programu wolontariatu, bo tak jak wspominałam, że ja jestem tutaj zawodowo, zajmuję się programem wolontariata, tak? I zawsze wolontariuszy to jest jakby mój taki moja kategoria docelowa, tak powiedzmy, ludzi, którzy biorą udział w projektach. I z doświadczenia w Nawarze ja widzę, na ile fajnie włączenie uchodźców jako wolontariuszy do projektów pomaga integracji, nauczeniu się języków, też budowania więzi ze społeczeństwem lokalnym, bo czasami to jest tak naprawdę największy problem, tak? Że ktoś przyjeżdża do nowego kraju i czuje się obcy, tak? Bo zostaje jednak gdzieś zamknięty w swojej grupie. Natomiast jeżeli ta osoba wychodzi w świat, komunikuje ze społeczeństwem lokalnym, to bardzo, bardzo dużo szybciej idzie ten proces integracji. Ja chcę podzielić się swoim tutaj przemyśleniem, że bardzo ważna ta etniczna psychologia, bo co kraj to zwyczaj. I bardzo ważno zapytać i wiedzieć i opierać się na tę wiedzę, z jakiego kraju, jak to wygląda życie w ogóle w tym kraju, rola kobiety, rola mężczyzny. I to dla mnie było naprawdę bardzo wyraźnie widać podczas tej wizyty. Także to, co już wspominałam, że ten emocjonalny stan. Tak, jak człowiek jest w bezpieczeństwie, ale ciągle żyje gdzieś tam w iluzji, no to też jest to włączenie i w wspólnotę, w to działanie, w to służenie ludziom i jego ważność w tej wspólnocie. I to, co widzę, bo podróżując i zwracając uwagę, że każdy człowiek, on na tyle czuje i żyje tym serduszkiem, to wystarczy powiedzieć, potrzebuję pomocy, chcę być z wami, chcę być razem i naprawdę wszystko działa się najlepiej. Także bardzo dziękuję za tę możliwość. Ja od siebie mogę dodać, że po raz kolejny, będąc we Włoszech i przeżywając tą przygodę, troszkę mogę powiedzieć, taką i prywatną, i zawodową, po raz kolejny uświadomiłam sobie, że wspólnie tworzymy miejsce i przestrzeń tu i teraz, gdzie jesteśmy, nieważne skąd pochodzimy, skąd przyjechaliśmy, czy w danej miejscowości urodziliśmy się, czy przyjechaliśmy tutaj, ale wspólnie tworzymy to nasze miasto, czy wioskę, czy to społeczeństwo, w którym jesteśmy. Ponieważ z siebie nawzajem korzystamy. Nawet tutaj mówiąc o osobach, które będąc migrantami, czy ekonomicznymi, czy nie przejechali w dane miejsce, przyjechali z konkretnym potencjałem, którym się dzielą.
że są to wysokie kwalifikacje albo ktoś świetnie gotuje i otworzy gastronomię, której nigdy dotychczas w tej miejscowości nie było. Po prostu razem tworzymy to miejsce, te nasze uliczki, widujemy się nawzajem i to jest po prostu fajne, to jest nasze życie. To pierwsze, a drugie, stricte z zawodowego punktu widzenia mogę powiedzieć, że bardzo ważne jest podejście indywidualne. Bardzo ważne, że stawiamy nie na ilość beneficjentów, tylko na jakość. Niech z naszej oferty skorzysta 1 osoba czy 10 osób, ale to realnie ma wpływ na życie tej rodziny i tej osoby, na jakość życia. Także dla mnie te 2 wątki były takie najważniejsze, które też niosę dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gdybym jednym słowem określił swoje przemyślenia, to na pewno ta wizyta była inspirująca. Jeśli trochę więcej na ten temat mówić, to ilość rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy, patrząc na człowieka, mając kontakt z tym człowiekiem, taki pobieżny, taki powierzchowny, ilość rzeczy, nad którymi się nawet nie zastanawiamy, co wewnątrz w tym człowieku się odbywa, a co dzięki tym wywiadom, które widzieliśmy na ekranie, mogliśmy usłyszeć, to daje do myślenia i daje nam taki stymul zastanowić się i trochę zastanowić się nad sobą i trochę nad tym, co jest nam dane, a co nie. I traktować każdego, tak jak Ludmila powiedziała, indywidualnie i podchodzić do każdego po ludzku, bo faktycznie to my jesteśmy dla siebie tymi ludźmi, my jesteśmy sercem dowolnej społeczności, budujemy ją naokoło siebie. To na przykład mogę tak trochę powiedzieć za nas, nasze doświadczenie zdecydowanie jest inne niż doświadczenie większości ludzi z tego filmiku, bo na przykład mamy inny kolor skóry, taki sam jak w Polsce. Przyjeżdżając do Polski, nikt na nas nie patrzy dziwnie ze względu na kolor skóry na przykład, albo to, jak jesteśmy ubrani. We Włoszech, rozmawiając z uchodźcami z Nigerii czy Senegalu, w ogóle zdałem sobie sprawę, że to pierwsze wrażenie, które człowiek sprawia, to jest ktoś może mieć niechęć po prostu, bo tak wygląda, nie inaczej. To jest coś, z czego pewnie to doświadczenie migranckie, uchodźców, z którymi tu się spotkaliśmy, na pewno nie było ważnym elementem, tak? Ale wrócę trochę do tej swojej pracy w tej korporacji. Mamy ludzi z dziesiątków krajów, którzy wyglądają, mówią i robią rzeczy możliwe inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to akurat również bardzo mocno przykłada się to doświadczenie z pracą z uchodźcami, dowolnymi uchodźcami i pracą w środowisku międzynarodowym, to daje do myślenia, że trzeba mieć otwarty umysł, trzeba słuchać, próbować usłyszeć, co ludzie faktycznie chcą powiedzieć, przekazać, czy to werbalne czytanie. Dzięki wielkie. No to ja tutaj podpiszę się pod wszystkimi wypowiedziami moich przedmówców, dlatego że wszystkie te aspekty są również bardzo ważne dla mnie w mojej pracy i w ogóle myślę dla fundacji. Udział w projekcie pokazał, jak różne są oblicza migracji w zależności od tego, w którym jesteśmy kraju, z jakiego kraju przybywają do nas osoby, które będziemy gościć. Jak bardzo te doświadczenia mogą się między sobą różnić i tak samo jak różne potrzeby się kryją, też w tych różnych historiach, które mieliśmy możliwość tutaj usłyszeć. Natomiast też trzeba podkreślić, że są pewne ważne, wspólne tematy, tak? Tak jak tu Alina wspomniała, też bardzo dla mnie było ważnym tematem to, co powiedziała Elif o wolontariacie, o angażowaniu do działań
społeczności osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, żeby to nie były działania jednostronne, że my często sobie mówimy, przyjechali migranci, taki jeden wór i my im będziemy pomagać, my im dawać, a oni brać, a to nie w ten sposób działa. To, co tutaj wspomniały też dziewczyny, że to są ludzie z potencjałem, z potrzebami, z historiami i że to działanie, żeby było skuteczne, musi być dwustronne. My dajemy i oni również dają. Oni się poczują częścią społeczności, jeśli będziemy ich angażować do działań na rzecz społeczności właśnie. Tutaj przykładem mamy naszych wolontariuszy, którzy nas wspierają przez tyle lat już w projektach edukacyjnych i myślę, że działaniem fundacji powinno być położenie nacisku właśnie też na to, żeby osoby, które do nas przyjeżdżają jako migranci, uchodźcy też mogli być częścią społeczności, mogli angażować się, dawać od siebie również. I to jest dla mnie taka rekomendacja przy projektowaniu przyszłych rozwiązań, żeby byli też aktorami właśnie, mieli głos, mogli się wypowiadać, mogli się dzielić, wymieniać doświadczeniami i budować razem to, co Ludmila powiedziała właśnie, razem tą małą naszą lokalną społeczność. Także to jest mój wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam dla was jeszcze jedno pytanie, ale chcę się zwrócić też do publiczności, że zobaczcie państwo, zjawisko migracji, emigracji, uchodźstwa wydaje się takie bardzo abstrakcyjne, ale gdybyśmy pomyśleli przez chwilę o takiej sytuacji, bo jednym z najważniejszych elementów trudnej sytuacji jest empatia, ale empatia nie rozumiana jako współczucie, a raczej jako rozumienie, co może doświadczać dana osoba, to wyobraźcie sobie taką sytuację, że dzisiaj wstajecie stąd i wynosicie się z Krakowa. Jeśli mieszkaliście całe życie w Krakowie, to wyobraźcie sobie, że ktoś każe wam się wyprowadzić na Mazury do wsi, gdzie są 3 chałupki na krzyż. Albo jeśli mieszkacie, nie wiem, pod Krakowem, to ktoś każe wam się nieoczekiwanie przenieść do Szczecina i tam zacząć żyć i mieszkać. I pomimo tego, że ludzie będą mówić w tym samym języku, w sumie są Polakami w większości, to okaże się, że nie wiemy, w którą stronę pójść, nie mamy żadnej sieci kontaktów, są inne zwyczaje, są inne obyczaje, inny sposób rozmawiania, mówienia, pewnie jakieś naleciałości językowe. To co musi się dziać w sytuacji, kiedy zmieniamy kraj i miejsce? I teraz pytanie, gdybyście mieli tak bardzo rzeczowo, konkretnie, właściwie jednym zdaniem powiedzieć, co wy w swojej pracy w wyniku doświadczeń, wizyty w Nawarze chcielibyście wdrożyć i wprowadzić do swojej działalności wolontariackiej? Ja zacznę. Wydaje mi się, że to poniekąd już zacząłem wprowadzać w swoje prace, ale mamy osobne projekty związane z wielokulturowością i integracją w naszej firmie. I co robimy, to organizujemy takie dedykowane dni kultury, na przykład tureckiej, albo dedykowane dni kultury indyjskiej, albo i tak dalej, bo tak jak wspominałem, tych narodowości jest naprawdę dużo. I gdzie ludzie opowiadają o sobie, o swoich zwyczajach, o swoich obyczajach, czasem o tym, przez co musieli przejść, żeby tu się okazać, dlaczego tu się okazali, czy to jest jakaś migracja ekonomiczna, bardzo często to są historie powiązane z miłością w tle, i tak dalej, i tak dalej. To zawsze jest mega fascynujące. Im więcej takich spotkań organizujemy, tym większą perspektywę to daje na temat tego, w jakim środowisku znajdujemy się, na ile ludzie inaczej potrafią myśleć. I nawet jak w pracy rozmawiamy o tych samych jakichś tam szczegółach naszych bankowych systemów czy czegoś, po prostu sposób, w który się wypowiadają, może się wiązać z ich
backgroundem historycznym, kulturowym, językowym. Wszyscy rozmawiamy w języku, który jest nam absolutnie obcy. Angielski prawie dla nikogo w pracy nie jest językiem ojczystym, więc te wszystkie aspekty, tak się powtórzę, powodują, że musimy mieć ten umysł otwarty, zdawać sobie sprawę, że ludzie mogą mieć te różne różności i różnić się od nas pod każdym kątem. Dzięki. Przekażę dalej. No tutaj w sumie ja będę mówić bardzo podobne rzeczy, tak? Pewnie to, co już Oleksiej powiedział. Dla mnie to jest takie zwracanie uwagi, czego potrzebuje ten nasz odbiorca, tak? Bo często jest taki błąd jakby nawet w projektowaniu dużych programów wolontariackich, tak? Różnych projektów społecznych, kiedy tak z góry narzucamy, czego te nasi beneficjenci potrzebują. A później się okazuje, że potrzebują czegoś zupełnie innego, tak? I właśnie, no nie wiem. Jak nie karmić chlebem, kiedy chcą wody? No właśnie o to chodzi, tak? Nawet może tutaj podam jeden taki przykład życia, jak byłam mentorem dla osoby bezrobotnej, która po prostu, no kiedy zaczęłam z nią pracować, to wyglądało, że wszystko jest świetnie, tak? Ma doświadczenie zawodowe, ma dobre CV, bo tam stworzyliśmy razem dobre CV, aplikuje na odpowiednie stanowiska, nie są za ciężkie, nie są za lekkie, no i po prostu za każdym razem mówiła mi, że okej, idę na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną i później jest cisza, tak? I to jeszcze było w tych czasach, kiedy jeszcze był taki rynek kandydata, tak? Kiedy dosyć łatwo można było znaleźć pracę. No i zaczęliśmy rozmawiać, co się dzieje, na czym polega problem. I okazało się, że właśnie ona aplikuje na stanowiska, gdzie trzeba bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Natomiast ona zna angielski, ale ma taki stres, ma lęk, jak zaczyna mówić po angielsku, szczególnie jak to jest osoba, której nie zna, tak? I bardzo się stresuje. I właśnie na tym polegał problem, tak? Że zaczęliśmy po prostu robić dużo takich symulowanych rozmów w języku angielskim na stanowiska, na które ona aplikuje i to załatwiło problem. I po prostu ja mogłam z nią siedzieć i tam to poprawmy jeszcze CV, to coś jeszcze zróbmy, to zaaplikuj tutaj, zaaplikuj tam, a okazało się, że problem był taki bardzo, bardzo podstawowy, tak powiedzmy. Także słuchanie po prostu tej osoby, która do ciebie przychodzi i próbowanie zrozumienia, czego ona potrzebuje tak naprawdę. Dzięki. No to też kontynuując ten problem, który mówimy, że tak, naszym beneficjentom wszystko damy, tylko naprawdę co my chcemy, co oni chcą. No i tutaj, co już prowadziła i na co bardzo zwracam uwagę, pierwsze niż powiedzieć, ja potrzebuję pracy, proszę powiedz mi, kto ty, kim ty jesteś, jaki twój emocjonalny stan, bo uważam, że tylko człowiek napełniony miłością może dzielić się tym. Nikt nie chce kupować od ciebie żal, poczucia prowiny, te swoje emocje. Czyli emocjonalny intelekt. Jak ty siebie czujesz, wyrównamy ten poziom energii życiowej i wtedy pytamy, co chcesz i prowadzamy tam, tak? I już poszukujemy i znajdziemy to miejsce. I to jest bardzo ważne. Za ten emocjonalny intelekt ze swoimi synowiami, nastolatkami, ze swoimi też wolontariuszami, którzy pracują jeszcze od żłobku, od przedszkol, mówimy o tym emocjonalnym intelekcie. Bo jak pytam, co chcesz, wierzycie, że to jest najtrudniejsze pytanie. Ludzie zaczynają mówić, a ja podawała CV, a mnie nikt nie odpowiada. Dobrze, rozumiem, współczuję. Wiem, co to jest. Ale co ty chcesz? A wiesz, że to nie brakuje mnie pieniędzy. Wiem, ale co ty chcesz? Kim jesteś? No i właśnie ten emocjonalny intelekt. Dziękuję. Bardzo lubię, jak Lilia opowiada. Tak wciąga to. Ja myślę, że wymieniać tutaj można do wieczora różnego rodzaju formy i narzędzia, które ciągle trzeba wprowadzać i sprowadzać skutecznie i możemy to robić. Jedną z taką naszą nowością, którą robimy od niedawna. To jest takie, ja też doprecyzuję, w kontekście tej waszej wizyty. Tak, ja to pamiętam i teraz powiem o wolontariacie jeszcze, ale też chciałabym powiedzieć o tym, że od niedawna też wprowadziliśmy szkolenia dla pracowników antydyskryminacyjne w tym celu,
żeby nasi pracownicy wiedzieli, jak rozmawiać z beneficjentem i z klientem, tak, żeby ta druga osoba, żeby zrozumieć, czego ona chce i jak mamy jej pomóc, to ona musi nazwać swoją potrzebę, nie krępując się, nie bojąc się, że ktoś ją osądzi i tak dalej, i tak dalej. Więc my wewnętrznie takie szkolenia zaczęliśmy prowadzić w projektach, co bardzo dużo nam dało, a odnosząc się konkretnie do wizyty studyjnej w Nowarze, bardzo ważnym było dla mnie zobaczyć ten wolontariat. Ja myślę, że to jest też jedna z najważniejszych rzeczy, nie tylko jakby dawać drugiej osobie, ale też dawać możliwość tej drugiej osobie, żeby ona od siebie coś dała. To jest coś wspaniałego, że na początku te osoby skorzystały z naszej lokalnej pomocy, bo tutaj też w Krakowie to doświadczyliśmy, a później przychodzą i mówią: jestem już spokojniejszy, mam na miesiąc mieszkanie, mam co jeść, mam w czym chodzić, teraz ja swoje ręce daję wam. Co mogę zrobić? I jak była powódź tutaj na Śląsku, to bardzo dużo osób, którzy skorzystali z naszej pomocy, przyszli na te magazyny miejskie, krakowskie i pomagali Polakom. To było niesamowite doświadczenie, więc ten wolontariat na zasadzie biorę, daję, też nie poniża tej drugiej osoby, która korzysta z pomocy, tylko daje jej takie poczucie, że jesteśmy wszyscy na równi i nikt z góry mnie nie traktuje. Ale też dający dostaje, tak? Tak, tak, tak. Dzięki wielkie. Ania? Nie, dobrze, bo ja właśnie też o tym wolontariacie, tak jak mówię, to było dla mnie najbardziej istotne odkrycie, żeby włączyć naszych gości, takich nazywam, po prostu do naszych działań praktycznych, więc my też uruchomiliśmy taką możliwość, żeby osoby mogły się chcemy rozbudować wolontariat nasz, o taką możliwość dla osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, żeby mogły dzielić się swoimi kompetencjami. Nasz wolontariat to jest wolontariat kompetencji, tak? Działamy w obszarze takiego rozwoju ogólnoludzkiego, różnych możliwości. Chcemy, żeby ludzie osiągali swoje możliwości, tak? Poprzez uczenie się, ale też poprzez dawanie tego, co mają. Więc to jest takie rozwiązanie, które chcemy rozbudować. Już wprowadziliśmy, ale chcemy dalej rozbudować możliwość indywidualnego zgłaszania się jako wolontariuszy tych osób, żeby mogły się dzielić i być częścią w ten sposób społeczności. No i również też mamy w planach w trakcie projekty nowe, które będą angażować migrantów, uchodźców jako właśnie takie osoby mówiące. Będziemy im dawać głos. Przykładowo projekt taki wymyśliliśmy Hair Power, który ma być skierowany do osób z różnych kontekstów kulturowych, geograficznych, ale jednak z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, żeby oni dawali świadectwo, dalej motywowali do działania. Czyli taka kontynuacja, powiedzmy, tego działania, które tutaj jest. I myślę, że to nie wszystko. Dzięki wielkie. Dzięki za ten panel. Dziękuję bardzo za podzielenie się waszymi spostrzeżeniami. Ja spuentuję tę rozmowę tylko właściwie takim jednym czynnikiem, który się tutaj pod koniec pojawił, że zauważcie Państwo, kiedyś mówiło się, że bieda jest dziedziczna i kiedy daje się pomoc, ale nie oczekuje się od tej osoby, której udziela się pomocy, też pewnej aktywności albo nie uczy jej się pewnej aktywności, to na własne życzenie uczymy ludzi bezradności. Tu na koniec pojawił się taki wątek, który mówi, że kiedy zaczynamy włączać i stwarzać okazję do dawania dla osób, które są w uchodźstwie, siłą rzeczy budujemy coś, co pozwala im być pełnoprawnymi uczestnikami społeczności, w której żyją. I z tą puentą Państwa zostawiam. Dziękuję Wam bardzo. Tak, brawo, to najlepsze podziękowanie. To były wrażenia z wizyty studyjnej w Nowarze i trzecim elementem, w którym wypracowywaliśmy rozwiązania, był think tank i to spotkanie robocze w grupie około 20 osób odbyło się we wtorek w 3 grupach roboczych, można powiedzieć, bo byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji i biznesu. I teraz podzielimy się z Państwem
Po pierwsze, ja przez chwilę zreferuję, nad czym pracowaliśmy i jak przebiegał ten think tank, a do drugiej części poproszę przedstawicieli tych środowisk do podzielenia się i do podyskutowania nad rozwiązaniami, które się pojawiły. Podczas think tanku i spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części przedstawiciele środowisk, które wymieniłem, ci przedstawiciele prezentowali, w jaki sposób wspierają i jak pracują z migrantami, z uchodźcami. Potem pracowaliśmy w sesji kreatywnej, która miała właściwie 3 etapy. Pierwszy etap to było metodą kuli śnieżnej. Postawiliśmy pytanie, jak rozpoznawać, jakie znamy sposoby do rozpoznawania potrzeb uchodźców i imigrantów. Technika kuli śnieżnej jest o tyle wartościowa, że na początku każdy wypowiada się sam. W związku z tym tak naprawdę w tej technice możemy usłyszeć głos każdego uczestnika spotkania, a potem zbieramy te głosy i te, które się dublują, powtarzają, odrzucamy, więc na koniec dostajemy kwintesencję i tu pojawiła się rozmowa bezpośrednia, co też słyszeliśmy przed chwilą w panelu, pomoc materialna, znajomość terytorium i tradycji, dyspozycyjność, tworzenie relacji, wdrożenie dawać i brać, to co wybrzmiało tak przed chwilą, wymiana doświadczeń. Patrzę na tym drugim, jeszcze mieliśmy... Były bardzo też konkretne pomysły, jak na przykład tworzenie grup w social mediach, gdzie takie osoby mogą się też na bieżąco i szybko wymieniać doświadczeniami. Zapewnienie konsultantów, ekspertów, ale też jednym z ważnych metod jest korzystanie z rzetelnych badań i danych statystycznych, które pozwalają nam szacować, z jaką skalą problemu mamy do czynienia. Zwłaszcza to jest istotne dla tych, którzy odpowiadają za rozwiązania strukturalne, czyli mam tutaj na myśli administrację. Jednym z ciekawych też pomysłów, które się pojawiło, to są pudełka miejskie. Nie odpowiedzieliśmy sobie w sensie dosłownym, czym mogłyby być takie pudełka, ale że to jest taka przestrzeń, która pozwala zostawiać jakąś informację lub tworzyć miejsca, w których będzie dochodzić do wymiany informacji lub zbierania potrzeb od osób, które znajdują się w trudnej sytuacji. Mówimy tutaj oczywiście cały czas o migrantach i uchodźcach. Drugą formą, nad którą szukaliśmy rozwiązań, była tak zwana metoda Word Cafe. Podzieliliśmy się na 3 grupy. To jest metoda stolikowa. Na 3 różnych stolikach znajdowały się 3 różne pytania, a grupy przechodziły od stolika do stolika i uzupełniały informacje i pomysły. Pierwsze pytanie było, jakie działania się nie sprawdzają. To znaczy, że też fajnie jest nazwać, no bo czasami nie ma sensu robić czegoś za dużo. Jedna ze skal, to tutaj Państwa zainteresuje, bo my zawsze, wydaje nam się, że jak robimy, to jest dobrze, ale jest taka firma konsultingowa Advisio, która między innymi ma badanie do badania kultury organizacyjnej i ona posługuje się 4-stopniową skalą, kiedy pyta o to na przykład, nie wiem, czy w wystarczający sposób informujemy o tym, co robimy. Jedna z odpowiedzi jest niewystarczająco, druga jest wystarczająco, trzecia jest optymalnie, ale 4 mówi, że przesadnie. Czyli czasami warto jest zwrócić też uwagę, że czegoś możemy robić za dużo i jest to po prostu nikomu niepotrzebne, albo może dawać odwrotny skutek, bo może stać się po prostu męcząca. Więc warto jest też sprawdzać to, co nie działa, jakie działania się nie sprawdzają. Tu się pojawia na przykład brak współpracy, brak planu działania.
to jest klasyczna burza mózgów i w klasycznej burzy mózgów też te pomysły, które zostały tutaj wypracowane, one będą podlegać dalszej obróbce i też nadawaniu sensu. Jakie działania się sprawdzają? Potem też próbowaliśmy poprzez głosowanie i przylepianie karteczek pokazać, które działania mają bardzo duże znaczenie. No i tutaj zobaczcie, mamy tak, pojawiło nam się indywidualne podejście, co też w jakimś sensie wybrzmiało w wcześniejszym panelu, ale takim bardzo ważnym elementem są kursy językowe, to znaczy, że ta osoba przyjeżdża tutaj i żeby móc uczestniczyć w życiu społecznym czy w społeczeństwie, no musi móc się z nim komunikować. I język jest tym elementem nieodzownym i on jest rozumiany jako polski, jako taki podstawowy, ale też na wyższych etapach jako specjalistyczny, czyli ten, który pozwala się odnaleźć w środowisku zawodowym takiej osoby. No i tutaj też zobaczcie, forma dawać, brać też została podkreślona. Ostatni element, jakie działania rozwijać. Tutaj już mamy tak, pozyskiwanie środków finansowych, budowanie nowych relacji z organizacjami. Tu niebieskie kartki to był głos administracji. Mamy wspólne działania, networking. One też tutaj wybrzmiewały. Aleksij mówił o tych wieczorach kulturowych, tak, kiedy poznajemy innych ludzi, bo dzięki temu możemy rozumieć motywację. To jest z jednej strony tak bardzo proste, a zarazem tak bardzo trudne. Tu zderzamy się z czymś też, co mówię o tej integracji, co na co dzień mamy, czyli efekt pierwszego wrażenia, kiedy nawet w środowisku pracy błędnie oceniamy osoby tylko dlatego, że przypisaliśmy jej, czyli jak osoba, która przychodzi i wygląda jak sąsiadka, której nie lubię, jest duże prawdopodobieństwo, że na samym początku będę jej nie lubił, bo utożsamiam ją wizerunkowo z tą sąsiadką. I trzeci element to była tak zwana macierz decyzji, ponieważ tam powstało mnóstwo różnych pomysłów, ale też realizując jakieś pomysły, musimy się zastanowić, mieć jakieś kryteria, którymi warto się posługiwać. Macierz decyzji, najprościej mówiąc, to tutaj wpisujemy wagi, a tutaj dla poszczególnych pomysłów dajemy skalę punktową. Uznaliśmy, że będzie skala 1,7, to właściwie była moja propozycja, bo ona ma zawsze środek, ale skalę możemy dowolnie sobie dostosowywać. Interesujący był na pewno ranking, bo wypisaliśmy, że jest potrzeba społeczna, koszt, czas, infrastruktura, ryzyko, bariera międzykulturowa, personel potrzebny do realizacji. To są takie ważne elementy. Ponieważ to są wagi, to całość daje 100%. A zrobiliśmy ranking, że na pewno potrzeba społeczna jest tym pierwszym elementem. Drugim koszt, no bo jeżeli coś jest kosztowne i nie mamy na to środków, to nie wystartujemy. Że ważnym elementem jest personel, no musimy mieć osoby, z którymi będziemy realizować zadanie. I dalej w kolejności mamy infrastrukturę potrzebną, czas, czyli czy to działanie jest szybko dostępne, mamy ryzyko i bariera międzykulturowa, która może się pojawić. To też była pewna inspiracja ze strony, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że chyba grupy włoskiej, która mówiła o tym, że w przypadku ich migrantów pojawiają się grupy etniczne, które siebie najnormalniej w świecie nie lubią, są do siebie uprzedzone lokalnie ze swoich stref, z których pochodzą. Więc to też się pojawiło jako istotny element. Ważne jest, że ten ranking może się zmieniać w zależności od okoliczności, w których się znaleźliśmy. To wszystko, co chciałem Państwu zreferować, natomiast teraz jeszcze mamy film.
Tak było we wtorek i spróbujemy przez chwilę teraz porozmawiać nad pomysłami. I do rozmowy, i do panelu zapraszam z Wojewódzkiego Urzędu Pracy panią Katarzynę Piech, która pełni funkcję kierownika Biura Żyj i Pracuj w Małopolsce. Zapraszam panią Katarzynę Murdzę z Grodzkiego Urzędu Pracy, która jest kierownikiem działu usług rynku pracy. Zapraszam z IBE Polska Ludmiłę Dymitrow. I zapraszam Klaudię Kosowską z Fundacji Stella Virium. Naszą dyskusję później podsumują też przedstawiciele organizacji HESET. To będzie taka druga część tego panelu. Zaczynaliśmy, Klaudia ma pierwsza mikrofon, to rozpocznie. Wzięłam, aby włączyć. Na razie. No, ale tak to jest. Twoja taka główna inspiracja z tego wtorkowego spotkania, bo no, burza mózgów, ale też zderzenie właściwie trzech środowisk. Przy tej okazji mogliśmy zobaczyć, jak różnymi elementami, różnymi rzeczami zajmują się poszczególne organizacje. To jaka twoja jest główna inspiracja z tego spotkania, ale też jako inicjatorka tego projektu Integra, co wy widzicie, jakie widzicie pożytki na przyszłość z tego? Ja może zacznę od tego, że odniosę się do wniosków, pożytków płynących z realizacji naszego projektu. Pierwszym wnioskiem, pierwszą taką refleksją, która do nas wszystkich, myślę, uczestników dotarła, jest, że porównując doświadczenia różnych krajów, różnych sytuacji, nie można traktować wszystkiego jednakowo. To znaczy, my jako Fundacja z Polski, która miała niewielkie doświadczenie w opiece, we wspieraniu osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym, chcieliśmy zobaczyć, jak to robią w krajach, które mają długą historię, duże doświadczenie. W związku z tym to było taką inicjatywą do działań projektowych. Udało nam się znaleźć fantastyczną organizację po stronie włoskiej, od której ja osobiście, myślę, że też pozostali uczestnicy, dowiedzieli się bardzo wielu, bardzo ważnych rzeczy, których pewnie domyślaliśmy się, czuliśmy, ale nie do końca rozumieliśmy. I zobaczyliśmy w rzeczywistości, jak to wygląda po stronie włoskiej. Pierwsze takie ogólne spostrzeżenie jest, że każda sytuacja, każdy kraj, każdy moment jest inny. I to, co działa w danym momencie, w danym kraju, w danej sytuacji, niekoniecznie jest kopiowane na zasadzie zero-jedynkowej, bo się nie sprawdzi. Mam tutaj na myśli to, że my wspieraliśmy w Polsce osoby z Ukrainy, które były na innym etapie potrzeb, tak bym to nazwała, niż nasi partnerzy we Włoszech, którzy wspierają swoich uchodźców i migrantów. I to było pierwsze i to myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast to, do czego doszliśmy, że jednak mimo tych różnic, widzieliście Państwo, no trudno porównywać naszą uczestniczkę projektu, która jest wysoko wykwalifikowaną mentorką i coachem, z osobą z Afryki, która jest artystą.
Ale co się okazało, że wbrew tym różnicom jest wiele wspólnego. I tutaj te wspólne cechy to jest to, co padło, to, co wybrzmiało i nie było to z jednej strony żadną nowością, natomiast utwierdziło nas w przekonaniu, że tak faktycznie jest, mamy rację. Czyli to, co jest wspólne, to to, że my po drugiej stronie mamy do czynienia po prostu przede wszystkim i najpierw z człowiekiem. To, że on jest inny, różny, ma inne potrzeby, to tak jest, ale to jest żywa istota, która ma być, powinna i do tego ma prawo traktowana z szacunkiem, ale też tak po prostu, tak przyjaźnie, tak bez tego dystansu. To, co u nas działa w relacjach mentor, wolontariusz i ten nasz uczestnik. Trochę długo, jak za długo to przerwij. To jest tylko krótko, już dosłownie w 3 słowach, bo odpowiem na drugą część pytania. To, co mnie osobiście dało i nauczyło i jakie są moje wnioski i refleksje z naszego wtorkowego spotkania, czyli z dyskusji ze środowiskami, z którymi i tak dyskutujemy, rozmawiamy i współpracujemy. Na szczęście, myślę, że nasze ogromne. Natomiast to, co mocno wybrzmiało, to jest absolutna potrzeba komunikacji i współpracy, ponieważ mówiliśmy i przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Grodzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele biznesu i przedstawiciele NGO mówili wbrew pozorom o tych samych działaniach. Zwróciłam uwagę, zwłaszcza pojawiło się stwierdzenie, że wszyscy dajemy wsparcie językowe, tak? Bo każde to środowisko oferowało kurs języka angielskiego. I tu według mnie bardzo ważna jest nasza współpraca, nasza komunikacja, żeby się nie dublować w tych działaniach, tylko oferować uzupełniające się formy realizacji tego wsparcia. Każda strona w tym, w czym jest najlepsza, według własnych możliwości i działań. Dzięki Dziękuję. wielkie. Spróbujmy się przesunąć w stronę administracji teraz. Może pani Katarzyna Piech. Wy jesteście trochę w trudniejszej sytuacji, to znaczy w takim sensie, że organizacja pozarządowa ma większy obszar możliwości do spontanicznego działania, do spontanicznego reagowania. Administracja narządzi się swoimi prawami. Jej rytm wyznaczają uchwały, procedury, regulacje i mówiąc najogólniej prawo. Z jakimi refleksjami wy, ale też patrząc przez poczucie sprawstwa, z jakimi refleksjami wychodziliście z wtorkowego spotkania? Ja myślę, że przede wszystkim przyświecała nam taka idea otwartości, tak? Czyli musimy mieć otwarty umysł, żeby zarówno widzieć się jako organizację na lokalnym rynku w zakresie planowanych działań, jak i otwartość na tą osobę, na którą my kierujemy nasze działania, tak? To czy to Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, czy Grodzki Urząd Pracy, czy IB Polska, czy Stella Virum, tak naprawdę wszystkim nam przyświeca jeden cel, tak? Jesteśmy sfokusowani na realizację potrzeb osób, które do nas się zgłaszają i chcemy to robić jak najlepiej. W związku z tym musimy być otwarci przede wszystkim na tego drugiego człowieka, personalizowaną pomoc oferować, ale też musimy się widzieć nawzajem, żeby właśnie to, o czym pani prezes powiedziała, nie
zakłócało, tak, tej elastyczności wsparcia, dlatego że przywołana nauka języka polskiego, tak, Grodzki Urząd Pracy zaraz po wybuchu wojny jako jeden z pierwszych powiatowych urzędów pracy rozpoczął naukę języka dla osób z Ukrainy. My troszeczkę później w ramach projektów, które mogliśmy realizować, które realizujemy w ramach wsparcia ze środków Unii Europejskiej, IB Polska też i tak naprawdę każdy spontanicznie podszedł do działania, tak? Wiedzieliśmy, że jest potrzeba, a teraz dopiero w ramach upływu czasu i takich możliwości, jak tutaj mieliśmy podczas tego think tanku, możemy przyjrzeć się bliżej i zastanowić, gdzie możemy się uzupełnić, tak? Czy być może nie jakoś dywersyfikować swoje działania, fokusując się na jakieś takie mniejsze kroczki i dzięki temu osiągnąć sukces w postaci, no właśnie, integracji. Dziękuję bardzo. Ludmiła, Pani jako uzupełnienie głosu administracji. proszę bardzo. Czy jako uzupełnienie głosu administracji powiem, że najważniejsza to, co Kraków jest otwarty, wielokulturowy i tutaj nie udałoby się udzielić tej pomocy osobom z Ukrainy, gdyby nie przychylność władz, gdyby nie elastyczność i to, że mogliśmy współpracować razem, bo przecież nie zapomnijmy o tym, że powstał na Tauron Arenie jako jeden w Polsce, właściwie nie wiem czy nie jedyny, punkt obsługi cudzoziemców, który skupiał wszystkie jednostki miejskie, które w jakikolwiek sposób mogły pomóc osobom z Ukrainy. Troszeczkę pan pytał o procedury, troszeczkę naginaliśmy te procedury, bo tak naprawdę szkoleń językowych w urzędach do czasu wybuchu wojny nie było. Natomiast też dzięki przychylności mogliśmy jako pierwsi uruchomić szkolenia językowe. Wiedzieliśmy, tak naprawdę nie byliśmy przygotowani, bo tutaj trzeba powiedzieć, że tym się różnimy od sytuacji we Włoszech, że wojny w Ukrainie nikt nie przewidział, a tym bardziej administracja nie jest na tyle elastyczna, że z dnia na dzień się zmienia, więc potrzeba było czasu. I teraz dopiero możemy opracować taki naprawdę plan pomocy cudzoziemcom, bo niekoniecznie pierwszą potrzebą była potrzeba znalezienia pracy, tylko pierwszą potrzebą okazało się bezpieczeństwo, pomoc psychologiczna, bo to były osoby, które przybyły tutaj z wielką traumą. Należy pamiętać, że my jako urzędnicy też nie byliśmy przygotowani do tego, żeby te osoby obsługiwać, ponieważ nikt nam nie zrobił szkolenia z zakresu na przykład obsługi osób po takich traumatycznych przeżyciach. I tutaj sami pisaliśmy sobie taki program pomocy i odpowiadaliśmy na każde potrzeby. Pierwsza bariera komunikacyjna, więc zatrudniliśmy stażystów, przyjęliśmy stażystów, obywateli Ukrainy, którzy chociaż w minimalnym stopniu znają język polski, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli się z tymi osobami skomunikować. Następnie pomoc właśnie psychologiczna. Doradcy zawodowi tutaj zrobili ogromną pracę z ludźmi, bo praca nie była akurat tym elementem, po który oni do nas przychodzili. Dopiero to był kolejny element. Bezpieczeństwo, możliwość znalezienia miejsca zamieszkania, następnie opieki nad dziećmi, a dopiero kolejny element to była właśnie praca. Więc dobry czas jest na to, żeby jako administracja, żeby teraz wypracować taki program, jak to powinno funkcjonować, żeby nie działać po prostu tak według impulsów. Jasne. Ludmiła, twoje inspiracje z think tanku? Ja generalnie zgadzam się ze wszystkim, co teraz tutaj padło, no bo to są rzeczy najważniejsze i trudno tutaj wymyśleć coś innego. Przede wszystkim cieszę się to, że na tego typu spotkanie, jak we wtorek i jak dzisiaj, przedstawiciele różnorodnych społeczności się spotykają. Nie tylko NGO, ale są biznesy i przede wszystkim administracja publiczna. To jest w ogóle już jest fascynacja i sukces pewien nas jako miasta i społeczności lokalnej, że my chcemy na pewne tematy rozmawiać, jesteśmy otwarci. I podsumowanie tego, co tutaj padło, myślę, że mogę tylko powiedzieć, że rozmowa. Na pewne tematy trzeba rozmawiać. Jeśli widzimy zjawisko w społeczeństwie konkretne, to powinniśmy rozmawiać i rozmawiamy. Tyle, co możemy jako system robimy i to bardzo cieszy, więc myślę, że w ogóle Kraków i Małopolska
to jest po prostu społeczeństwo i rzeczywistość bardzo otwarta. My tego na co dzień doświadczamy jako NGO, jako IB Polska, bo w ogóle partnerstwo jest bardzo ważne, ponieważ na chwilę obecną nie znam żadnej organizacji, która by sama jednostronnie posiadała takie zasoby, żeby coś konkretnego realizować. Po prostu nie ma takiej organizacji i też ani system nie jest w stanie sam wszystkiego zrobić. Dlatego to partnerstwo to jest chyba coś kluczowego, od czego powinniśmy wszyscy wychodzić i dochodzić do konkretnego celu i go realizować. Dzięki za to podkreślenie, bo drodzy Państwo, zobaczcie, że nawet w takim czysto ludzkim wymiarze każdy z nas ma różne preferencje. Jeden się nadaje do działania, jeden się nadaje do bezpośredniego, bliskiego kontaktu z człowiekiem, a drugiemu lepiej wychodzi zarabianie pieniędzy, tak? Ale teraz, kiedy mamy synergię tych wszystkich osób, tych różnych preferencji i kiedy ona się łączy, kiedy te talenty się łączą, to wtedy można zrobić coś dobrego. I taką reprezentacją są w jakimś sensie te instytuccie, które spotkały się w think tanku, bo NGOsy mogą realizować trochę coś innego. Biznes może być tym źródłem wsparcia finansowego, ale też wiemy, że realizuje się tam projekty społecznej odpowiedzialności i administracja, która może tworzyć warunki do rozwiązań systemowych. I moje pytanie, ponieważ tam przynajmniej 2 punkty z tego spotkania wtorkowego mnie bardzo intrygują. Jak wy widzicie jako możliwość realizacji 2 rzeczy? Po pierwsze, indywidualnego podejścia, które padało wiele razy, że to indywidualne podejście jest ważne, więc jak z perspektywy organizacji, które reprezentujecie, możecie to realizować? I drugie, jak wydaje wam się, że możecie realizować postulat dawać i brać? To ja może odniosę się do kwestii tej zindywidualizowanej pomocy, bo to jest faktycznie clue. Ja nawet miałam takie przemyślenia, jak widzieliśmy jeszcze zdjęcia i filmik z naszego wtorkowego spotkania, gdzie dawaliśmy strzałki, czy język polski, czy właśnie zindywidualizowane podejście. Ale przecież język polski to jest odpowiedź na indywidualne potrzeby, prawda? Wsparcie psychologiczne jest odpowiedzią na zindywidualizowane potrzeby. W związku z tym taki faktycznie szczegółowy wywiad z osobą, czy to jest cudzoziemiec, czy to jest bezrobotny, czy to jest bierny, jest, wydaje mi się, fundamentem skutecznej pomocy i to powinno być obligatoryjnym punktem wyjścia, tak? Czyli nie na siłę chcę, właśnie, znaleźć ci pracę, podczas gdy ty potrzebujesz, nie wiem, zaopiekować swoje dziecko, tak? Bo jest małe, jest bezbronne i jeszcze jest w traumie. Także myślę, że to jest clue, żeby od tego wychodzić w każdym działaniu. I nawet jak Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przymierza się, tak, czy programuje nowe projekty, ponieważ mamy zarówno Grodzki, jak i nasz urząd, czy każda inna instytucja ma możliwość aplikowania o środki unijne z różnych programów operacyjnych, to my badamy potrzeby, tak? Jak przymierzaliśmy się do projektu właśnie dla cudzoziemców, że i pracują w Małopolsce, to spotkaliśmy się z instytucjami, które wspierają, ze stowarzyszeniami, z fundacjami, z IB Polska przecież też, z innymi środowiskami, żeby wsłuchać się w te potrzeby i już przemycić pewne rzeczy do projektu, ponieważ jak pan sam wspomniał, nie tyle my działamy w pewnych skostniałych strukturach, ale mamy trochę mniej możliwości elastycznego podejścia. Oczywiście w programach, w projektach można wprowadzać zmiany, ale one nie są tu i teraz, tak? Prawo zamówień publicznych trochę nas ogranicza, w związku z tym my musimy przewidzieć pewne działania, żeby później móc to realizować. Więc to wsłuchanie się w potrzeb już na poziomie programowania, projektowania wydaje mi się być bardzo istotne, ale później już w realizacji, dlatego że te potrzeby też ewoluują. Tak? Jak wybuchła wojna, ta pełna eskalacja, to cudzoziemcy, którzy do nas przybywali, mieli zupełnie inne potrzeby niż teraz. Tak?
tak? Kiedy oni już są tutaj, nie wiem, rok, dwa, kiedy już ten pierwszy kurz opadł, kiedy już ta świadomość się pojawiła, nie wrócę, tak? Nie mogę wrócić, bo jednak przez ten pierwszy etap mam wrażenie, że dużo osób liczyło, tak, to się skończy, to jest niewyobrażalna tragedia, w związku z tym ona nie może trwać długo. A jednak sytuacja trochę zaskoczyła, więc tak o tym myślę. Natomiast druga część pytania, nie wiem, czy przekażę możesz kogoś, żeby nie być egoistką w tym zakresie. Ja tutaj uzupełnię tylko wypowiedź, bo oczywiście tutaj z wypowiedzią pani jak najbardziej się zgadzam. Natomiast my w Grodzkim na tym niższym szczeblu realizujemy to w ten sposób, że osoby, cudzoziemcy, którzy zarejestrują się w Urzędzie Pracy i mają status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, mogą skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i w ramach tego poradnictwa jest opracowywany indywidualny plan działania, który zawiera właśnie dostosowane do tej indywidualnej osoby jakie działania dla niego będą najlepsze. Czy to na przykład forma szkolenia, czy dofinansowania dotacji do działalności gospodarczej, czy na przykład tutaj nostryfikacja dyplomów. To też na początku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Zawsze staramy się zwrócić uwagę na to, jakie są właśnie indywidualne potrzeby danego cudzoziemca, a należy zwrócić uwagę na to, że właściwie cudzoziemiec, który zarejestruje się w urzędzie, ma takie same prawa i dostęp do wszystkich usług i instrumentów jak obywatel polski. Dziękuję. I ja jeszcze jedną rzecz chciałam podkreślić bardzo ważnie, ponieważ chcę o tym powiedzieć, bo mnie to pomogło osobiście. Mianowicie to, że my, przedstawiciele 3 środowisk, powinniśmy ze sobą rozmawiać i wymieniać nasze doświadczenie, spostrzeżenia, naszą wiedzę, nasze wyczucie, jak pomagać. I tu chcę przytoczyć naszą sytuację jako fundacji, która stanęła przed faktem, że ma realizować projekt wsparcia dla osób z Ukrainy. I myślę, że możemy się pochwalić, że zrobiliśmy w ten sposób, że pierwsze to zwróciliśmy się do Urzędu Pracy, zapraszając ich na spotkanie i mówiąc: słuchajcie, mamy projekt, mamy środki, ale chcemy was prosić, podpowiedzcie nam, jak to zrobić właściwie, z waszego doświadczenia. Tak? I dzięki temu myślę, że udało nam się uniknąć błędu takiego, że nie zaoferowaliśmy podstawowego kursu języka polskiego, który te osoby już dostały ze struktur urzędu. Więc to tyle chciałam uzupełnić. Natomiast jeszcze jedna taka refleksja, która mocno wybrzmiała na wtorkowym spotkaniu, zwłaszcza ze środowiska biznesu, kiedy tutaj przedstawicielka AON-u mówiła o realizowaniu projektu i właśnie wsparcia, o tym, jak był zaplanowany, o tym, jak przebiegał i jak faktycznie, jakie były wnioski. Mianowicie chodzi mi o to, że my planując jakieś działanie, czy to na skalę strukturalną, czy to na skalę mikroskopijną, jak pojedyncze NGO-sy, my mamy pewne wyobrażenie, pewien plan, tak chcemy, to chcemy. A potem się okazuje, to nie o to chodzi. I ja mam takie poczucie, że my się musimy nauczyć takiej pokory, że to, co my dajemy, to jest jakiś pomysł, natomiast musimy być elastyczni i musimy być na tyle pokorni, żeby przyjąć to, że wcale akurat to nie jest to, co jest potrzebne i nie obrazić się, że ktoś tego nie chce. A to jest, myślę, że trudne. Ja jeszcze podbiję pytanie, też żeby się nie zgubiło, ten wątek, który był związany z dawać i brać. Mnie w ogóle cieszy to, że cały czas tutaj taka wspólna myśl się przewija, że cały czas myślimy w tym samym kierunku, o tych samych rzeczach mówimy, więc ja znowu się zgadzam ze wszystkim, co padło. Ale podam jeszcze w tym kontekście indywidualnego podejścia dosłownie jedno zdanie.
Podam taki bardzo ludzki przykład, który myśmy wdrożyli. I to może banalny bardzo przykład, ale prowadząc punkt informacyjny dla obcokrajowców, pomyśleliśmy, że nie chcemy, żeby ten punkt był gdzieś na terenie Urzędu Miasta, gdzieś w kolejnym budynku, który ma 20 pięter, gdzie będzie kolejka, a pani w okienku będzie miała tylko 5 minut albo 3 minuty na beneficjenta i poganiała. Dlatego cieszymy się, że udało nam się, że też miasto dało nam lokalizację, która jest troszkę taka niezwiązana z urzędami i tutaj jest taka atmosfera mniej formalna. Mamy duży pokój, można przyjść, się nie śpiesząc, porozmawiać o tych swoich sprawach. I to widzimy, że to na ludzi działa, bo to przede wszystkim nie stresuje osoby, która tu przychodzi. I swobodnie się ta osoba czuje. Dlatego no, to jest też właśnie bardzo ważne, to się nam sprawdza i tego się trzymamy. I w ogóle to, co cała ofert usług, którą oferujemy u nas w projektach, to już właśnie też uważam, że to jest takie indywidualne podejście, bo nawet mamy tak, że jeśli osoba przyszła i w trakcie konsultacji okazało się, że zaczęła płakać, że jest w rozsypce, że nagle zaczęła poruszać temat, który dla niej jest trudny i zaczęły jej się przypominać różne rzeczy, w pokoju obok jest psycholog. Jakby to jest właśnie takie codzienne, indywidualne podejście, od którego tak naprawdę zaczynamy. Dawać, brać. Bardzo dużo naszych beneficjentów sami przychodzą do nas i mówią, a też taki przykład Państwu podam, bo jest taka u nas pani z Japonii, która regularnie przychodzi na wszystkie zajęcia i korzysta ze wszystkiego. Kiedyś do nas przyszła i mówi, drogie panie, macie piękne kwiaty, ale one wam umierają. Mogę wziąć na siebie taką odpowiedzialność, że będę dbać o wasze kwiaty. Przychodzi 2 razy w tygodniu i dba nam o kwiatki. Robi to pięknie, wspaniale i godziny spędza przy tych kwiatkach. To jest starsza pani z Japonii, która po prostu w taki sposób też widać, że odpoczywa. A my troszkę mamy taki problem z głowy, że nie musimy dodatkowo martwić się, czy kwiaty są podlane, czy nie. To już tak bardzo abstrakcyjnie mówię, więc... Ale to pokazuje, że to wcale nie muszą być zawsze wielkie rzeczy, tak. A niby drobnostka, a jak wielkie znaczenie ma. Jeśli mogę jeszcze dodawać i brać, no my tak trochę myślę, że w kontekście zawodowym, ale no taka domena naszych organizacji, no my jako społeczeństwo też się borykamy tak z zawodami deficytowymi, czyli tych, których w regionie jest mało. I bezsprzecznie takim zawodem deficytowym, oprócz tego, że kierowca, oprócz tego, że lekarz, to tak pomyślałam o właśnie tych kwestiach nostryfikacji, które zarówno pani wspomniała, my w naszym projekcie Żyj i Pracuj w Małopolsce również mamy tą formę wsparcia i naprawdę w ostatnim czasie strasznie dużo mamy medyków. Ja osobiście spotkałam się, pamiętam to był 2 stycznia, otworzyłam biuro i pani w zasadzie w 5 minut nagle się pojawiła. I stwierdziłam, o co chodzi? Skąd taki pośpiech? Ja mówię, że dostała od koleżanki namiar na nasz projekt i ona jest lekarzem, ginekologiem, endokrynologiem, w związku z tym no, fajna specjalizacja i ona nie może pracować, tak? Nie ma nostryfikacji. W związku z tym przyjęłam, porozmawiałam, pani została zaproponowana taka forma wsparcia, czyli dofinansowanie kosztów nostryfikacji. I później cała fala za panią przyszła, tak? Jest bardzo dużo koleżanek, które też nie mogą świadczyć i pracować w swoim zawodzie, a te zawody są potrzebne, tak? Żeby zmniejszały się kolejki u lekarza, żeby szpitale nie borykały się co chwilę z problemem rekrutacyjnym. W związku z tym myślę, że to właśnie my coś dajemy, a potem do społeczeństwa to wraca, dlatego że to są naprawdę ludzie z pasją. Czasami, ja nawet jak ostatnio byłam w Warszawie na okrągłym stole, który IOM organizował, to jest taka inicjatywa właśnie wielokulturowa, było przedstawione takie 2 obrazki, które AI stworzył w kontekście cudzoziemców. I one są przerysowane, tak? Jak zostało wpisane cudzoziemiec, znaczy uchodźca z Ukrainy, to faktycznie to była kobieta z dzieckiem, tak bardzo pozytywnie. Natomiast jak generalnie było wpisane uchodźca, to oczywiście to już było takie trochę negatywne podejście. Natomiast myślę, że trzeba się tego wyzbyć, tak? Tu jest naprawdę duża robota, uważam, żeby też przygotować społeczeństwo przyjmujące, żeby
tą otwartość umysłu wdrażać i u dzieci, i u generalnie, tak, nas wszystkich i wtedy to dobro, no właśnie ta pozytywna energia będzie wracać, ale też jakby będzie miało to bezpośrednie przełożenie na naszą gospodarkę. Tutaj uzupełnię tylko wypowiedź, że jako urząd możemy mało brać. Natomiast tutaj przyszedł mi do głowy też taka sytuacja, że kiedy my potrzebowaliśmy pomocy w komunikacji, to pojawili się rzeczywiście obywatele Ukrainy, którzy znali język polski. Oni już z nami pracują na stałe i teraz można powiedzieć sami pomagają swoim obywatelom w zrozumieniu, jakie u nas są przepisy, jakie dokumenty muszą dostarczyć, bo są zatrudnieni właśnie na takich stanowiskach, gdzie jest największe zapotrzebowanie właśnie, jeśli chodzi o objaśnienie cudzoziemców pewnych naszych procedur. Więc tutaj tylko ten kontekst przyszedł mi do głowy, że kiedyś pomagaliśmy im, żeby tutaj się dobrze zaklimatyzowali, a teraz oni pomagają swoim obywatelom, żeby tutaj dobrze się czuli u nas. Dziękuję. Jedno, przepraszam, poza otwartością pomyślałam o empatii. Tak, ja wcześniej pracowałam w projektach dla Polaków, którzy wyjechali i wrócili. I faktycznie też w naszym projekcie są zarówno też obywatele Ukrainy, którzy już mają obywatelstwo, którzy albo przed wojną, albo już w wyniku wojny przyjechali, ale też Polacy, którzy na wiele lat wyjechali za granicę. I myślę, że ta właśnie taka empatia, tak? Ja byłam gdzieś daleko, nie znałam języka, miałam problemy ze znalezieniem pracy i to tym bardziej naprawdę wytwarza taką nić porozumienia i wchodzimy w buty tej drugiej osoby, tak? I ona już nie jest dla nas obca. Mamy podobną historię. Dziękuję bardzo. Dziękuję za podzielenie się refleksjami i tymi spostrzeżeniami, które też są z wtorkowego think tanku. Brawo, drodzy Państwo. Zapraszam Was na wasze miejsca, a tutaj na to miejsce teraz chcę zaprosić naszych gości z Włoch. Ezio Romano. Allora, quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di vedere e raccogliere le raccomandazioni e le best practices, quindi cosa potremmo fare per migliorare i nostri servizi. Tak, wczoraj się spotkaliśmy z naszym zespołem włoskim, z naszą organizacją, żeby zebrać konkluzje, rekomendacje i działania, które możemy wdrożyć w naszym kraju po tym spotkaniu tutaj w Polsce. Allora, prima di tutto abbiamo capito che noi non facciamo accoglienza, ma gestiamo le necessità. Quindi quando vengono da noi andiamo a gestire le necessità. L'accoglienza di solito lo fa il comune. Pierwsza konkluzja jest taka, że organizacja nie robi przyjęcia migrantów, tylko bardziej zarządza potrzebami, że tą organizacją, która przyjmuje, jest Urząd Miasta. Abbiamo appreso che potremmo utilizzare più fondi europei, perché noi purtroppo siamo talmente presi, siamo in pochi che non abbiamo il tempo di accedere a tutti i vari fondi europei. Pomyśleliśmy, że moglibyśmy więcej korzystać z różnych funduszy europejskich dla naszej działalności. Jest nas taka mała garstka, że za mało z tego korzystaliśmy do tej pory. Dovremmo anche avere più professionisti che collaborano gratuitamente non solo con noi, ma con le varie associazioni. Avremmo bisogno di avvocati, commercialisti, psicologo l'abbiamo, però abbiamo bisogno di più figure professionali che ci diano una mano gratuitamente per assistere le persone disabili e anche le persone disagiate. Potrzebujemy więcej ekspertów, którzy będą z nami współpracowali bezpłatnie, zarówno z naszą organizacją, jak i z innymi organizacjami z regionu w zakresie prawnym, psychologicznym oraz w innych dziedzinach.
Dovremmo anche trovare dei partner, come avete fatto voi, trovare dei partner che ci finanziano i progetti. Ne abbiamo anche trovati, 2, 3, 4 li abbiamo trovati. Se vi ricordate nella videata principale di ieri c'era CST, Centro Servizi per il Territorio, c'era Fondazione Comunità Novarese e anche altri. Però ne avremo bisogno di più. Zorientowaliśmy się, że potrzebujemy znaleźć również, tak jak tu organizacje polskie zaprezentowały, partnerów biznesowych, które będą wspierały nasze działania. Mamy już kilku na stałe współpracujących, natomiast potrzebujemy ich jeszcze więcej. Sì, questo infatti è una delle cose che ci ha fatto capire la differenza tra noi e voi e che cosa dovremmo fare in più per raggiungere un vostro livello. To, co potrzebujemy jeszcze zrobić, żeby osiągnąć poziom tutaj zaprezentowany w Polsce przez polskie organizacje, to jest właśnie to, co wymieniliśmy poprzednio, żeby osiągnąć ten sam poziom działania. Pardon, andato avanti troppo. Ok, altra cosa che manca, questo un po' a livello italiano, manca una maggior comunicazione dei servizi offerti dalle associazioni di volontariato. Voi avete un catalogo nel quale potete vedere quali sono i servizi offerti. Noi l'abbiamo, ma non è così completo come il vostro. Ci servirebbe anche noi, dovremmo copiare questo sistema. Potrzebna jest również zwiększona taka komunikacja na temat usług oferowanych przez organizacje wolontariackie. Tutaj w Polsce zauważyli, że jest bardzo dużo takich organizacji, jest również komunikacja na ten temat bardzo rozbudowana i to jest element, którego brakuje we Włoszech. Ecco, adesso passiamo. Qui abbiamo visto che cosa potremmo fare noi per migliorare i nostri servizi. Adesso vediamo di passare a che cosa possono fare le istituzioni comunali e anche governative. In questo caso il comune gestisce il primo aiuto, ma poi non c'è un sistema che li aiuti a trovare un posto di lavoro. Ta pierwsza część była poświęcona jakby jak możecie rozwinąć organizację sama jako taka, a ta część jest poświęcona działaniom systemowym, które urząd miasta może wprowadzić, żeby usprawnić swoje działania. Na ten moment urząd zajmuje się tylko przyjęciem ludzi, pierwszą pomocą, ale nie ma rozwiniętego systemu takiego, który umożliwia znalezienie pracy. C'è un'associazione che gestisce questa ricerca, ma voi l'avete, come fate voi, è molto più completa ed è molto più performante. Jest organizacja, która się zajmuje tym tematem, ale te, które tutaj w Polsce działają, są o wiele bardziej rozwinięte i mają kompleksową ofertę. Ecco, quello che ci manca è anche uno spazio multiculturale, come qui l'avete. Noi abbiamo uno spazio, Nova si chiama, nel quale ci si può trovare, però non c'è un qualcosa come l'avete voi, quindi un qualcosa che, come qua che si possono incontrare tutte le varie associazioni, ma anche le culture diverse. Non abbiamo un qualcosa che vada a legare le varie culture. Potrzebujemy również takiej przestrzeni, jak ta, w której się tutaj znajdujemy, w Nowarze jej nie ma. Taka przestrzeń, która umożliwi spotkanie różnych kultur, gdzie będą mogły się spotykać organizacje działające na ten temat, gdzie będzie można właśnie wymieniać się doświadczeniami. Ecco, l'altra cosa che dobbiamo utilizzare più fondi europei per i centri d'impiego, perché il centro d'impiego che abbiamo a Novara non utilizza, almeno non penso che utilizza fondi europei, quindi si basano come associazioni di volontariato e riescono ad avere delle piccole sovvenzioni da parte del comune, ma non bastano. Potrzebne jest też większe wsparcie finansowe dla urzędów pracy, które do tej pory nie korzystają z środków europejskich. Korzystają niektóre organizacje wolontaryjne z takich małych konkursów, dotacji oferowanych przez urząd, natomiast środki są niewystarczające. Ecco, qui ci vuole anche una maggiore, quello che voi avete, la collaborazione tra istituzioni governative e comunali e le associazioni di volontariato. Ci sono a Novara, però non sono così avanzate
e performanti come l'avete più voi, anche perché voi state utilizzando anche dei fondi europei e quindi utilizzando i fondi europei avete anche più fondi per poter fare questo tipo di attività. I tutaj też potrzebne jest zwiększenie takiej współpracy, to co też już miał w ostatnim panelu, pomiędzy różnymi sektorami, pomiędzy rządem, administracją oraz organizacjami pozarządowymi, która istnieje oczywiście, ale jest o wiele mniej rozwinięta niż ta tutaj zaprezentowana podczas pobytu w Polsce. Przypuszczamy, że ta współpraca jest na pewno o wiele bardziej możliwa, jeżeli korzysta się ze środków Unii Europejskiej. Ecco, ultimo punto, anche se non è molto importante, è la maggior comunicazione sui servizi offerti dagli enti pubblici. Abbiamo una specie di catalogo di tutti i servizi che vengono presentati, ma ancora una volta non è completo e non tutti vengono presentati. Voi avete più coesione tra comuni, tra locali, privati e associazioni, cosa che noi non abbiamo. I tu ostatnia rzecz, taka dla nich rekomendacja jest, że potrzebna jest większa komunikacja, przejrzystość odnośnie usług oferowanych przez urzędy, przez administrację publiczną, że istnieje u nich pewien katalog, natomiast jest on bardzo ograniczony i nie jest wystarczający do tego, żeby komunikować, jakiego rodzaju działania się odbywają i tak samo na jakich zasadach można współpracować międzysektorowo. Ecco, quello che ringraziamo appunto Stella Virius perché ci ha dato la possibilità di poter capire e poter migliorare tutti i servizi che abbiamo, ma non solo come ESED, ma io quando torno ne parlerò anche. Chi è venuto a Novara ha conosciuto Teresa Armienti, che è l'assessore ai servizi sociali, quando torno gliene parlo per far capire la differenza che abbiamo tra noi e voi. Tak, więc na koniec bardzo dziękujemy Fundacji Stella Virium za tą możliwość poznania naszych struktur i dzięki temu uświadomienia sobie, jak działają nasze organy, nasze instytucje, nasza organizacja i jak możemy jeszcze usprawnić nasze działania. Więc to dziękujemy w imieniu organizacji HESED, ale też w imieniu Urzędu Miasta Novara, którego ECO jest przedstawicielem i po powrocie do Włoch będzie rozmawiał z panią Teresą Armienti, która jest asesorem spraw socjalnych i będzie próbował wdrożyć te rozwiązania, które poznał tutaj w Polsce. Quindi diciamo grazie a tutti e adesso chiamerei il presidente Giorgio Tencaioli e chiamerei anche la... Dziękujemy i bardzo prosimy o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia Giorgio Tencaioli oraz venite tutti quanti a fare un saluto almeno. Zapraszamy wszystkich, żeby chociaż się pokazali, przywitali. Grazie. Ecco, quello che diciamo è grazie mille a tutti, poi in caso lo lasciate lo potete tradurre e speriamo di rivederci in un altro progetto. Dziękujemy bardzo za udział i mamy nadzieję do zobaczenia w kolejnym projekcie wspólnym. A me le ultime parole conclusive di saluto e ringraziamento. Traduco io? Okej. Ostatnie jeszcze słowa tutaj do pozdrowienia i podziękowania. Quindi un caloroso grazie per averci accolto e soprattutto per averci dato l'opportunità di collaborare con voi. È stato per noi un grande onore. Dziękujemy bardzo za to ciepłe przyjęcie i przede wszystkim za możliwość współpracy. To było dla nas duży zaszczyt. Grazie ad Ivona che ci ha dato questa bellissima opportunità e ci ha fatto conoscere un partner eccezionale come Stella Virium. Dziękujemy Iwonie za to, że umożliwiła naszą współpracę i że pozwoliła nam poznać tak wspaniałego partnera, jakim jest Stella Virium. Grazie a tutti voi per aver condiviso con noi la vostra esperienza da cui abbiamo imparato tanto. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami własnymi doświadczeniami, z których bardzo dużo się nauczyliśmy. Porteremo in Italia questo insegnamento. Quando si lavora con alta professionalità ed impegno si possono raggiungere importanti traguardi.
zabierzemy ze sobą taką myśl, że kiedy się działa w sposób profesjonalny, to można osiągnąć niesamowite, wysokie cele. E Stella Virium li ha raggiunti. A Stella Virium je osiągnęła. Abbiamo imparato l'importanza di collaborare con enti pubblici, statali ed europei. Dowiedzieliśmy się, jak ważna jest współpraca pomiędzy organizacjami na poziomie państwowym, europejskim i lokalnym. Con associazioni del terzo settore, business e partner educativi. Z organizacjami trzeciego sektora, biznesem oraz instytucjami edukacyjnymi. Abbiamo conosciuto persone speciali. Poznaliśmy wspaniałe osoby. Anna, Paulina, Pavlo, Oleksi, Lilia, Boris, Alina, Liuda. Spero di averli detti bene. Tu wymienia wszystkie osoby, nie trzeba tłumaczyć. Soprattutto Natalia, mi ha colpito tanto Natalia. Con le lacrime agli occhi ha condiviso la sua esperienza dolorosa. Szczególnym przeżyciem było spotkanie z Natalią, która ze łzami w oczach podzieliła się swoim trudnym doświadczeniem. Ma ci ha insegnato una cosa molto importante, che non dobbiamo arrenderci mai. Ale nauczyła nas bardzo ważnej rzeczy, żeby się nigdy nie poddawać. Lei l'ha fatto ed oggi è una donna molto forte ed un esempio per tutte le donne. Ona się nie poddała i teraz jest bardzo silną osobą, przykładem dla innych. Ed infine, scusate per il mio inglese, the last but not the least, Claudia. Una persona molto, molto speciale. Osoba bardzo wyjątkowa, Klaudia. A nome di Stella Virium ha organizzato nei minimi particolari la nostra accoglienza e ci ha fatto sentire in famiglia, tra amici. W najdrobniejszych szczegółach przygotowała nasze przyjęcie tutaj w Polsce i sprawiła, że poczuliśmy się, jakbyśmy byli w rodzinie. Ci ha fatto conoscere questa splendida città, ricca di storia, cultura e ottimo cibo. Umożliwiła nam poznanie tego wspaniałego miasta, pełnego kultury i wspaniałego jedzenia. E la Polonia, terra di santi, il nostro amatissimo Papa Giovanni Paolo II e Suor Faustina Kowalska. Oraz Polskę, która jest ziemią świętych, świętego Jana Pawła II i siostry Faustyny Kowalskiej. Claudia è una persona davvero molto molto speciale. Klaudia jest osobą naprawdę bardzo wyjątkową. Oltre che competenza ed intelligenza ci mette il cuore e questo si sente e fa la differenza. Oprócz kompetencji też wkłada w swoją pracę serca i to się czuje i to jest ta różnica, ta wielka różnica. Siete molto fortunati ad avere lei come coordinatrice del vostro gruppo e noi siamo stati fortunati ad aver conosciuto voi. Lo dico veramente col cuore, non per forma, veramente. Jesteście szczęściarzami, że macie w swoim składzie Klaudię i my też jesteśmy szczęściarzami, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia. Grazie. Cosa ha detto? Che non hai voluto parlare per 3 giorni e alla fine... Grazie a voi. Un abbraccio a Claudia. Dziękuję bardzo. Podziękujmy brawami naszym gościom. Tym miłym, wzruszającym akcentem zbliżamy się do końca naszej konferencji. Zapraszamy na lunch i na rozmowy i networking. To jest teraz ta bardzo dobra przestrzeń. To chyba jest jeszcze jakiś moment do fotografowania się chyba. To zapraszamy teraz do dołączenia pozostałych uczestników do zdjęcia. Odważnie i śmiało, proszę się nie ociągać. Chodźcie Państwo, tak, wszyscy, wszystkich zapraszamy tutaj do tego zdjęcia. Nie zapraszamy Borysa, gdyż będzie robił zdjęcie. Panią też zapraszamy tutaj.
A że nie, tak? No dobrze, nie, na siłę nie będziemy... Tak, jestem. Perfetto. Dziękuję bardzo. I jeszcze słuchajcie, bardzo spontanicznie, nie było tego w agendzie, natomiast po tak wzruszającym zakończeniu i podziękowaniach, które absolutnie czuję się zażenowana i niezasłużona, chciałam podziękować wszystkim, którzy pracują na ten nasz wspólny sukces, bo to jest nie tylko sukces nas, indywidualnych osób, nas, organizacji, ale to jest też sukces tego i to jest takie dobro, które my wypracowujemy w jakimś takim pewnie niewielkim wymiarze, w skali ogromnej, ale tak jak zawsze powtarzam, każdy człowiek jest ważny i każdemu się należy to, do czego ma prawo. To, o czym pięknie Lila mówiła, że ważny jest każdy człowiek i miejmy szacunek i taką uważność i empatię dla każdej osoby, którą spotykamy, nie tylko w naszych projektach, w naszych działaniach, ale też tak po prostu na co dzień. Wtedy ten świat będzie lepszy po prostu. Ja serdecznie dziękuję wszystkim naszym gościom, naszym prelegentom, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością, podzielić się mądrością, doświadczeniem, ale też myślę sercem. Dziękuję pięknie i zapraszam prozaicznie do stołu.